Hello and welcome to third day of Garmin Deepspot Challenge, our indoor freediving competition. This is a live transmission from Mszczonów near Warsaw in Poland. Today we have finals, so we have 24 finalists that got into the finals from yesterday. They will be taking part in the competition, competing for the podium. So it's 1 minute and 30 seconds till the first start of the first two competitors. This will be a bilingual transmission, so I will be switching from English to Polish. So whenever you hear the language you don't understand, then it means just wait a few minutes and I will go back to the language that you will understand. Witam serdecznie na Garmin Deepspot Challenge. Trzeci dzień zmagań. Dzisiaj mamy finały. Za minutę wystartują pierwsze zawodniczki. Mamy Joannę Rutkowską na linii niebieskiej i Paulinę Sadowską na linii czarnej, na linię czarnej. I zawodniczki te jakby uzyskały wczoraj odpowiednio piąte i szóste miejsce w eliminacjach i zaraz będą startować. Jest to kategoria non-profi, a jeszcze przed ich startem podziękuję naszym sponsorom. Sponsor główny to Aerotunnel, czyli właściciel marki Deepspot i marki Flyspot oraz Garmin, nasz sponsor tytularny, producent komputerów nurkowych Garmin Descent, Seacraft, czyli producent skuterów podwodnych na czele z najnowszym skuterem Seacraft Go, który jest tutaj zarówno do wygrania, jak i tego właśnie skutera używają nasi zawodnicy, ale teraz już lecimy. I dziewczyny się zanurzyły. Ja przy tej okazji tym, którzy oglądają po raz pierwszy, wytłumaczę, o co chodzi w tej dyscyplinie. Więc nasze zawodniczki, z lewej widzimy Paulinę, z prawej Joannę, musiały zanurzyć się przed usłyszeniem komunikatu Top Time. Od momentu tego top time zaczynamy liczyć im czas, im dłużej, tym lepiej, czyli jakby celem zawodnika jest zanurzenie się przed top time, ale jak najbliżej tego. Później zawodniczki muszą zejść na zadaną głębokość i zawodnicy i ta głębokość w tym przypadku to 20 metrów. Stamtąd wziąć taga, to w tej chwili robi Joanna, to jest taka plakietka, taki dowód, że osiągnęło się tę zadaną głębokość, po czym wynurzyć się do strefy statyki, czyli na głębokość 2 metrów i tam pozostać najdłużej jak się da, czyli w tej konkurencji liczy się zarówno osiągnięcie głębokości, jak i jak najdłuższa statyka. To wszystko dzieje się na jednym oddechu. Jest to unikalna formuła Deepspot. Jeszcze wspomnę, bo tamtego wątku nie dokończyłem. Pozostali sponsorzy to Hektometr, producent producent okularów do freedivingu, firma Neverboard, która jest producentem kostiumów kąpielowych oraz firma Mares, producent sprzętu nurkowego. I teraz przełączę się troszkę na angielski. So guys, for those of you tuning in for the first time, what is this competition about? The idea is actually fairly simple. We combine static performance and depth performance. So the competitors have to go down, have to submerge before hearing the top time, before the official zero. But because we start timing them at top time, so this is, they try to be as close to the stop time as possible. 2, 1, 2 minutes. So that's that. I stopped because one thing happened. I'm not sure if Joanna was on time. I will explain you in a moment what is this on time means. So they descend before the top time. They have to go down to 20 meters, grab a tag as a proof that they have reached the depth, and then go back up to the static zone and stay there as long as possible. So this is the combined performance. This is Paulina reaching the surface already. And by already, I mean 2.5 minutes after the top time. So it's actually a very long dive. There you can see quite a few tattoos here. I'm sure there must be some dragons. So we can call you a girl with a dragon tattoo, Paulina. But because we don't want freedivers to have any problems at depth, we limit their time of the dive at depth. So in this category, they have 2 minutes to go down to 20 meters and back up. So it's white card for Paulina, this we see.
Congratulations, first white card of the competition. We are still waiting for the judge's decision on Joanna. Asia, actually. Asia, she prefers Asia. I understand that. Okay, the judge is about to give a card. It's a white card for Asia. So congratulations, guys. Perfect. 2 white cards. So we limit the time of the competitor, and they have 2 minutes to reach the static zone, and then they have to stay there as long as possible. And if you are not a free diver, if you're an experienced free diver, actually going down to 20 meters and back up is already difficult, and you would think that you would hurry if you would do that. Apparently, it's not the case with the more experienced free divers. For them, diving to 20 meters is easy, and the most relaxing way to dive is to dive slowly. But then there's this risk of blackout and LMC. I will also talk about those two later on. So that is a potential problem, and that's why we limit their time to this 2 minutes. And now I will switch back to Polish. Czyli brawo Paulina, brawo Asia. Dziewczyny obie osiągnęły zadaną głębokość i mają 2 białe kartki. Super. Paulina czas 2 minuty i 30 sekund, to już wiemy. Aktualnie jest na prowadzeniu oczywiście, ale zaraz zobaczymy czas Asi. Więc tutaj wszystko się udało. Wytłumaczę zasadę 2 minut dla tych, którzy dopiero dzisiaj oglądają. Asia 2:34, czyli Asia prowadzi z Pauliną. Uśmiecham się, ponieważ te 2 dziewczyny nurkują razem, są jakby buddies przy linie, często trenują razem, ich wyniki są podobne, wszystko się, że tak powiem, zgadza. Więc ograniczamy ten czas do 2 minut po to, żeby zapobiec ewentualnym problemom na głębokości. Teraz za chwilkę będą startować na linie czarnej Atina Bokori i na linie niebieskiej Monika Kordek. Zostało jeszcze 4,5 minuty do startu. Te zawodniczki miały 3. i 4. rezultat wczoraj, a wszyscy walczą o podium. Te zawody działają tak, że do eliminacji trzeba się było dostać i one ustawiają kolejność zawodników, ale wczorajszy wynik z eliminacji nie ma znaczenia dla ostatecznego wyniku. Liczy się to, co wydarzy się dzisiaj, czyli dzisiaj jest ten dzień, w którym dziewczyny muszą dać z siebie absolutnie wszystko i to będziemy oglądać. I teraz przerzucę się trochę na język angielski. So guys, 2 white cards, 2 minutes 30 seconds and 2 minutes 34 seconds, so Asia is winning. And now we have Monika Kordek on blue rope, so on the right hand side, and Atina Bokori, this is Monika, and Atina Bokori on the black rope. They are about to compete in 3 minutes and 40 seconds. This is their official top, and remember, they have to go down just before the top time. This is their goal. So how it works here sports-wise? They had to qualify to be here with us today in the finals. But the results from yesterday, they do not count towards their final score. They only determine at which moment they are starting, so the start list for today. So today is the day in which the girls will do their absolute best to perform and to score and to be on the podium. Now we see here it's 3 minutes till the official top, and what we will witness today, the starts happen every 10 minutes, so this is the second start. After that we'll have a third double group start, which means in 20 minutes everything should be clear. We will know the winner of the women non-profi group. After that, with a 10 minutes break, we'll have men starting and competing in the same category. There will be 6 guys as well as fighting for the best time of the dive following our procedures. We can watch all of this live and from underwater as well, thanks to Dive-Eye live transmission. Dive-Eye is a underwater drone that travels along with the competitors to the design dedicated depth and follows them, and therefore we can see everything as it is
happening. So now I will switch to Polish for a moment. Więc zostały nam niecałe 2 minuty do startu, a jak to w ogóle tutaj działa? Co 10 minut mamy start kolejnej pary zawodników. Teraz mamy drugą parę, za 15 więcej minut, trzecią parę, czyli za 20 minut będziemy znali zwyciężczynię kategorii non-profi kobiety. Wyniki, tak jak mówiłem, z wczorajszych eliminacji nie liczą się do wyników dzisiaj, więc dziś jest ten dzień, w którym dziewczyny dają z siebie absolutnie wszystko. Później mamy krótką techniczną przerwę i startują chłopaki w tej samej kategorii. Monika jest, tak jak mówiłem wczoraj, naszą, powiedzmy, etatową freediverką, startuje w zawodach, rozwija się przy nas, więc możemy ją obserwować tutaj często. Athena jest gościem, nie nurkowała wcześniej w tej formule Deepspot Challenge, czyli jest z jednej strony bardzo doświadczoną freediverką i mocną, ale z drugiej jest nowa w sensie formuły Deepspot Challenge. A jak to się dzieje, że my to wszystko widzimy na żywo pod wodą? Mamy tutaj podwodny dron, który nazywa się Diveeye, jest polskim wynalazkiem i on z zawodnikami podróżuje na zadaną głębokość pod wodę. My to wszystko widzimy na żywo w momencie, w którym to się naprawdę dzieje. A przy okazji powiem, tutaj po lewej stronie na płycie widzimy skuter Seacraft Go. To jest dokładnie ten skuter, którego nasi nurkowie safety używają, żeby zabezpieczać głębsze nurkowania, i taki sam skuter można wygrać w dzisiejszych zawodach w kategorii PROFI. Dziewczyny już biorą ostatnie wdechy i za 5 minut powinny znaleźć się pod powierzchnią wody. Wygląda na to, że się udało, czyli że start był czysty. Oczywiście ostatecznie tę decyzję podejmują sędziowie, ale jak na mój gust mamy dobry start. Może nie jak na mój gust, może z pozycji, w której jestem. I tu widzimy Monika z prawej, Athena z lewej. Styl zanurzenia, styl nurkowania jest całkowicie dowolny w tej kategorii. Tak? Nie ma żadnej określonej techniki, którą trzeba robić. Tu widzimy Wojtka Dopierałę, to jest nasz fotograf. Polecam jego Instagrama, przepiękne zdjęcia nurkowe z całego świata. Wojtek jest instruktorem freedivingu, doświadczonym freediverem, a tu teraz robi zdjęcia naszym zawodnikom. Widzicie z tyłu również nurków safety, jeszcze dalej są nurkowie, zawodnicy, którzy rozgrzewają się przed swoimi startami, a to, co przez chwilkę majaczyło nam, to jest krawędź tuby, czyli to jest ta linia 20 metrów. Tam zaczyna się tuba i ta tuba schodzi na 45 metrów. Tam będziemy schodzić z zawodnikami w grupie PROFI. Dziewczyny wzięły tagi i podążają w stronę powierzchni. Muszą się tam znaleźć w ciągu 45 sekund w strefie statyki, a tam pozostać jak najdłużej. So guys, we have from what I've seen, a clean start for both competitors. Very close cut, very close to top time, but it looked fine from where I'm sitting. In case any of them would be late, it would be a penalty. Painful one, but still a penalty, time penalty, not disqualifications. What you can see here in this whole setup are our safety divers. You can see the photographer, Wojtek Dopierała, who is also a freediving instructor, an experienced freediver. I encourage you to follow his Instagram for nice, beautiful pictures from on the road. 3, 2, 1, And now we see them staying in the static zone. It looks like they arrived there on time. Now it's the struggle of will. I can assure you what is happening down now is extremely difficult, honestly. So all of the competitors here can do longer static than this 2 or 3 minutes. They are strong with that. But staying there after the dive to 20 meters is actually very difficult. The body, the muscle memory, everything tells you that when you are close to the surface, you're going to reach out to it anytime now. So the body is ready to restore breathing. They have to force themselves not to do that. So this is Monica doing surface protocol. She has to show OK sign towards the judge, and that's basically it. But show a tag as a proof that they reached the depth they were supposed to reach.
but if you watched yesterday's qualifications, and you can do so later on YouTube, they are there, they are available. So you know this surface protocol, even though it seems super easy, it is actually difficult. So we have white card for Monika. Congratulations, good, strong performance. Now we have Athena doing her surface protocol. I must say she is not exactly smiling. It must have been challenging and difficult. We'll see what is the judge decision. White card to Athena. So congratulations. Good, strong performance. Very nice finals, very nice start. We have 4 white cards. So let's keep it this way till the very end of today. Now I will switch back to Polish again. Czyli dziewczynom się udały, obie dostały białe kartki, co znaczy, że dzisiaj mamy białe kartki, 4 na 4 zawodniczki, oby tak zostało do końca. A o co w ogóle chodzi z tymi kartkami? Więc jeśli zawodnik wykona wszystko poprawnie, nurkowanie było zgodnie z procedurą, czyste, protokół powierzchniowy się zgodził, dostaje białą kartkę, jest punktowany, liczy się jego czas. Jeśli po drodze wydarzył się jakiś problem, na przykład późny start albo jakieś małe coś, że tak powiem, kolokwialnie, to może dostać żółtą kartkę. To znaczy, że dostanie jakąś karę. Kara jest wyrażona w punktach, ale przekłada się na ten czas, czyli będzie tak, jakby on został pod tą wodą trochę krócej niż naprawdę został, ona, ale dalej jakby bierze udział w rywalizacji. Z kolei, jeśli dostanie kartkę czerwoną, to jest dyskwalifikacja. To się przydarzy w razie jakiegoś dużego błędu, najczęściej dotyczy spraw bezpieczeństwa, czyli niemożności wykonania tej procedury powierzchniowej. Teraz możemy podejrzeć, bo weszły już wyniki dziewczyn oficjalne. Także mamy tutaj czasy. U Moniki jest to 2 minuty i 46 sekund. U Ateny jest to 3 minuty i 14 sekund. To jest już bardzo, bardzo mocny czas. Uczciwie Atena ma szansę być zwyciężczynią dzisiejszych zawodów, ale przed nami jeszcze Paulina Lara Lewandowska na niebieskiej linie, ją właśnie widzimy, i Magda Zaleska na linie czarnej. Te dziewczyny uzyskały wczoraj najlepsze czasy, poszło im najlepiej i dlatego startują w tym momencie. Po ich starcie, jeśli chodzi o kategorię non-profi kobiety, wszystko będzie jasne, więc trzymamy kciuki za jak najlepsze nurkowania. So guys, what's the idea with these cards? So if a competitor does everything right, yeah, so he or she started, did everything according to procedure, did the right time, then this person gets a white card. If there was something wrong, but it's not a big mistake, it will be a yellow card, which still allows this person to compete. There can be a podium and so on, but there will be some penalty. Penalties are in points, but they basically are recalculated into time, and therefore it is, as this person stayed underwater shorter than he or she actually stayed. And then when we had some major problem, like a blackout, a competitor gets a red card, and it's basically a disqualification. So yesterday, unfortunately, we have seen a few of those. You can see results from yesterday on Deepspot Challenge webpage. Just put it in your search engine, and then you will find it. Therefore, the formula of this competition is absolutely unique. It's the only competition that combines the depth and the time, so the versatility of the freedivers. It is done indoors. It's the formula of Tomasz Nitka, who is the chief of the freediving team here at Deepspot Poland, freediving instructor trainer, and also the inventor of this competition. He is a head judge for today. So here we see actually the leg of Jeroen. Jeroen is a person responsible for securing the freediving competitions all around the world, and he has come to us to also witness our competition, to support us, but also to get some experience in this indoor environment in this competition that is, just from what I've just said, different formula than any other freediving competition.
So Paulina and Magda. Widzieliśmy tam Jeruna. Jerun ma piekielnie trudne nazwisko. Ja przyznam, że ja po prostu nie będę nawet podejmował próby jego powiedzenia. Jerun jest człowiekiem, który zabezpiecza zawody freedivingowe na całym świecie i przyjechał do nas również pomóc nam w zabezpieczeniu tego wydarzenia, a też żeby dostać trochę doświadczenia w tym, jak wyglądają indoorowe zawody. Więc Paulina, którą tu widzimy, jest freediverką od września 2024, czyli tutaj mamy zawodniczkę, która jest w finałach, jest w topowej dwójce, a tak naprawdę freedivinguje od bardzo niedawna, tak niecały rok. Natomiast mówi o sobie, że kocha wodę, że jest to jej naturalne środowisko i tutaj właśnie czuje się najlepiej. Pozostała dziewczynom minuta do startu, a tutaj widzimy Magdalenę, która bardzo lubi to sformułowanie, czuje się w wodzie jak wilk w lesie, także zobaczymy to za chwilę. Dziewczyny nurkują bardzo, że tak powiem, ładnie, widać tam spokój, widać tam opanowanie, bardzo miło się patrzy na ich nurkowania, już nie wspominając o tym kolorowym stroju Pauliny. Także trzymamy wszyscy kciuki. Jak chcecie, siedzicie gdzieś na kanapie w bezpiecznym miejscu, możecie spróbować wstrzymać oddech z dziewczynami. Zostało 15 sekund do tego wstrzymywania oddechu. Zobaczymy, czy potraficie wstrzymać oddech na tyle, na ile dziewczyny potrafią zanurkować na 20 metrów i wstrzymać oddech. Tutaj było ciasno. Nie jestem pewien, czy nie będzie tak, że Paulina dostanie jakąś karę za jednak troszkę za późne zanurkowanie, ale to oglądają sędziowie, oni widzą to najlepiej, więc zobaczymy tę decyzję po kartce, którą dostaną zawodniczki. Jest tak, że jeśli chodzi o sędziów, każdym zawodnikiem opiekuje się dwójka sędziów. Jest tak zwany sędzia suchy, który siedzi na krześle na powierzchni i widzi wszystko dokładnie z powierzchni. I jest sędzia mokry, który obserwuje to, co się dzieje pod wodą. No i to sędzia suchy jest tym sędzią decydującym o ostatecznym wyniku. Oczywiście konsultują się ze sobą i uczciwie zmieniają się w tych rolach, ale taki jest podział. Zmienię teraz na angielski. So guys, these two girls here, they feel very comfortable underwater, which I believe you can see right now by the way they're diving. They are diving, but I want to say a few words about the judges. So each competitor has two judges looking after him, so to speak. There is a dry judge and a wet judge. The wet judge is the one in the water. I think we now can see on the right-hand side Maciek, who is one of the judges, and he's wet judge right now. Then there is a dry judge who sits at the surface, and that one is seeing everything properly, the surface protocol and the start and finish and so on, and that person is the one giving the cards, white, yellow or red. We hope there will be no red cards today. Do we see the safety divers? This is Kuba with Paulina. Then I think we have Maciek with Magda. There's all on the surface Emilia, Magda. As you see, there's plenty of people supporting our divers. So now they are both in the static zone. It's been 2 minutes already, and they are holding their breath. So it's already a 2 minutes dive, and as you can see, they are holding strong. They have 3 minutes and 14 seconds to beat in order to win with Athena. And then the next best result is by Monika. It's 2 minutes and 46 seconds. So this is what they are. These are the times that would allow them to be first or second. These are strong results, especially for this group. So we'll see how that goes. So the way the freediving is organized, the freediving competition, is we don't want freedivers to push too far. Therefore, you see Magda is actually just checked if Paulina is still underwater. Now it's been 3 minutes underwater.
Paulina is going up. She's doing her surface protocol. You can see signs of LMC, loss of motor control. But I think it will be a good procedure. I'm not sure about Paulina's start. And Magda is still underwater. So if she gets a white card now... Oh, she already emerged to the surface here. So we see Magda struggling with surface protocol. She stayed super long underwater. She has to show OK sign to the judge. So I believe for Paulina we had a white card. I'm not sure. I was looking at Magda. We are waiting for official results, obviously. So for both of them, they stayed long. You could see the signs of hypoxia, but I believe they were just okay. Let's wait for the judge decision here. Yeah, there is a white card for Magda as well. So most likely, these are not official results. Magda is the winner of the women non-profi finals of Garmin Deepspot Challenge. And now I remind you what we are watching today. So you are watching live transmission of Garmin Deepspot Challenge 2025. It's our 5th edition of the indoor depth diving competition. We are in Mszczonów. You can work on that pronunciation, it's a difficult one. It's near Warsaw, Poland. It's the deepest indoor diving facility in Europe, the second biggest in the world. And this is a unique formula of competition. The sponsors for today are Aerotunnel, which is the mother company for Deepspot and also FlySpot, so something like a skydiving simulator, so to speak. Also Garmin, who is a producer of decent serious dive computers, so ones like this one. And Seacraft, producer of underwater scooters or DPVs, the ones that you can see right here. Sorry, I'm not a weather forecast person. Our other sponsors are Hectometer, Neverboard and Mares. The idea of today's competition is to dive to a certain depth and then stay underwater as long as possible. We just finished the finals of the non-profi category. So I'm just waiting for the last result here, and we can say then officially who won this group. But I will switch to Polish for this one. Remember, you can see the live scoring on Deepspot Challenge web page. Więc zakończyliśmy właśnie finały grupy kobiet w kategorii non-profi, czyli tych nurkujących na 20 metrów. Widzieliśmy bardzo mocne nurkowania, długie, zarazem spokojne. Czekam jeszcze na ostatni wynik w tabeli wyników i będziemy mogli powiedzieć, kto tę grupę wygrał. Jesteśmy w Deepspocie, w Mszczonowie, pod Warszawą, w Polsce, w najgłębszym basenie nurkowym w Europie. Ta transmisja jest na żywo, jest dwujęzyczna, dlatego czasem mówię w jednym języku, czasem w drugim. Dziękujemy naszym sponsorom. Tu widzę, że jeszcze te wyniki nie są zaktualizowane. Także jeszcze chwilkę nie. Ale zaraz zobaczycie. Więc słuchajcie, mamy oficjalne wyniki, są na stronie, wszystko wskazuje na to, że Magda Zalewska miejsce pierwsze, Atena Bokori miejsce drugie i Paulina Lara Lewandowska miejsce trzecie. Tak wygląda podium. Tutaj mamy Monikę Kordek, Asię Rutkowską i Paulinę Sadowską. Gratuluję dziewczyny, świetny występ. Jesteście moimi bohaterkami. Wiem, jak trudne i wymagające są to nurkowania. Więc w tej chwili mamy tutaj krótką techniczną przerwę i za 12 minut wystartują pierwsi zawodnicy
w kategorii mężczyźni non-profi, czyli będzie to ta sama kategoria, tak, ta sama rywalizacja, ale wśród mężczyzn. Ja poproszę teraz Was o króciutką przerwę techniczną. Zobaczycie klip z poprzedniego roku, z naszych zeszłorocznych nagrań, a ja w tym czasie napiję się wody i za dosłownie 2-3 minutki wracam do Was. So guys, I will be back in 2 or 3 minutes. A super short technical break. It's 12 minutes till the start of the next competitor.
Hello and welcome again. This is Garmin Deepspot Challenge live from Mszczonów near Warsaw, Poland, at the deepest diving facility in Europe. And what we are about to see in 4.5 minutes are the finals of the non-profi group men for Deepspot Challenge, the 5th edition. This is a bilingual transmission, so whenever you hear me speaking Polish, just wait a few minutes, I will switch back to English again. Our sponsors for today are Aerotunnel, the mother company of the Deepspot and FlySpot. It's Garmin, producer of dive computers in the form of smartwatches like this one, decent series, and Seacraft, the one that you see here. This is the producer of dive propulsion vehicles like Seacraft Go, the one that you can win in this competition and the one that you can see our safety freedivers are using. Also Hectometer, Neverboard and Mares. We can see transmission live thanks to a dive-eye underwater drone, and now I'll switch back to Polish. Witam ponownie po krótkiej przerwie. Za 3 minutki rozpoczynamy kategorię non-profi mężczyźni. Na pierwszą parą będzie Tomasz Graczyk, Marcin Kulczyński. To, co oglądacie, to Garmin Deepspot Challenge, indoorowe zawody freedivingowe łączące umiejętności w statyce i w głębokości, czyli zawodnicy muszą zanurkować na zadaną głębokość, wynurzyć się niemalże do powierzchni, a później pozostać tam najdłużej, jak będą w stanie. Sponsorzy dzisiejszego wydarzenia to Aerotunnel, czyli właściciel Deepspotu i FlySpotów, to Garmin, producent komputerów nurkowych w formie smartwatchy, oraz Seacraft, producent fantastycznych skuterów podwodnych, takich jakich używają nasi nurkowie safety podczas tych zawodów, a także Hectometer, Neverboard i Mares. Oglądamy transmisję na żywo również spod wody dzięki dronowi podwodnemu Dive Eye. O, tutaj w lewym rogu widzimy skuter Seacraft. Więc to, co się teraz będzie działo. Zawodnicy, których tutaj dzisiaj zobaczymy, będzie ich 6, czyli 3 pary. To są zawodnicy, którzy podczas wczorajszych kwalifikacji uzyskali najlepsze wyniki. To jest na przykład Tomek Graczyk, człowiek, który na rowerze przejechał austriackie Alpy, żeby tak napomknąć o nim. Jeśli chodzi o freediving, jest w zasadzie świeżynką, trenuje krótko, bo to też jest taka kategoria, jest to kategoria non-profi dla osób dla osób z mniejszym doświadczeniem, nie dla profesjonalistów. Idea jest taka, że przed usłyszeniem sygnału top time, powtarzam to dla osób, które dopiero się włączyły, przed usłyszeniem top time obaj zawodnicy muszą zanurzyć się pod wodę, następnie spłynąć na 20 metrów, wziąć plakietkę jako dowód, że rzeczywiście tam zanurkowali, po czym wynurzyć się do strefy statyki i pozostać pod wodą najdłużej jak się da. Jeśli chodzi o to, widzimy tutaj dzisiaj 6 najlepszych zawodników z wczoraj, ale ich wynik z wczoraj nie ma znaczenia dla ich wyniku z dzisiaj, czyli dzisiaj chłopaki na nowo muszą dać z siebie absolutnie wszystko i ten, kto uzyska najlepszy czas nurkowania dziś i białą kartkę, ten wygrywa. So guys, the idea is they have to dive down to 20 meters, go back up to almost to the surface, to the static zone, and stay there as long as possible. They qualified yesterday, and their results from yesterday allow them to be here with us today. However, these results do not count for today, so let the best men win, so to speak. They have to perform as good as they can, and all of them have a chance to be number 1 for today. So they have to submerge before the top time. Both of them from where I'm sitting did that properly, so it looks like we have clean start for both competitors. Now they have 2 minutes to go down, grab a tag and come back up. You can see our photographer, you can see safety divers. In the back you can see
competitors preparing for their dives. So what you see in the back is a warm-up zone, but also you can see windows from a Deepspot restaurant. You can see this big tower that is a filtration tower, but we call it a dance floor. So it's very nice underwater, 12-meter deep dance floor. Soon you will probably be able to see our Niska, so underwater wreck. There is a swing. You can swing at around 7 or 8 meters, and obviously the major thing that you see above is underwater tunnel for our spectators to visit. So whenever you are around Mszczonów and you would like to see this place not even getting yourself wet, you would like to watch what we have underwater, you can just come, walk in, no tickets, you are invited, feel invited. Czyli tak, zawodnicy zanurzyli się, czas wyglądał na czysty, powoli się wynurzają. Przypominam, że mają 2 minuty na zanurkowanie na tę głębokość i z powrotem. Zostało im jeszcze 30 sekund i uczciwie to jest wymagające. Wczoraj mieliśmy kilka dyskwalifikacji dokładnie z tego powodu, że zawodnicy, uwaga, byli tak rozluźnieni, że nurkowali wolniej niż powinni. I z tego co widzę u Tomka w tej chwili jest to jakoś tam możliwe, chociaż myślę, że zdąży. Natomiast wynurzają się bardzo powoli, a zostało im 10 sekund. Ale widzę, że tu już wszystko wygląda. Tomek się wynurzył i realizuje swój protokół powierzchniowy. Zobaczymy. Wyglądało to ok, przynajmniej z mojej perspektywy. Pokazuję taga. Spodziewam się białej kartki, ale oczywiście to sędziowie widzą najdokładniej wszystko, co tutaj mają do zobaczenia. Karolina szykuje kartkę. Musi poczekać jakiegoś czasu. I tak jest, biała kartka. Gratulacje dla Tomka. Udało się. Czyli mamy w kategorii mężczyźni, non-profi, pierwszy zawodnik, pierwsza biała kartka, oby tak dalej. Gratuluję. Tymczasem Marcin cały czas siedzi w wodzie. Jest pod wodą i wstrzymuje oddech. Minęły 2 minuty i 50 sekund od jego startu. W tym momencie spróbujcie wstrzymać oddech na kanapie, na spokojnie na tyle czasu, a później pomyślcie, że on jeszcze przy okazji zanurkował na 20 metrów i z powrotem. Tu widzimy naszych nurków safety, którzy się zmieniają. Oni mają dopilnować, żeby w razie jakichkolwiek problemów Marcin natychmiast znalazł się na powierzchni, jego drogi oddechowe były na powierzchni i żeby mógł spokojnie i bezpiecznie oddychać po tym nurkowaniu. Natomiast oni mają interweniować dopiero tylko jeśli pojawiłby się jakiś problem. Jeśli tego problemu nie ma, nurkowie safety nie mogą dotykać nurka. To jest zupełnie inaczej niż w rekreacyjnym freedivingu. O, mamy wynurzenie, widzimy procedurę powierzchniową, widzimy, nazywamy to sambą, czyli zawodnik się trzęsie, próbuje się utrzymać na powierzchni, oddycha. Wygląda na to, że uda się to opanować, ale było blisko. I teraz tak, w nurkowaniu rekreacyjnym, gdyby to był freediving kolegów, oczywiście nurkowie safety natychmiast by do niego podpłynęli, przytrzymali i upewnili się, żeby przypadkiem nie wpadł do wody. Tak, zupełnie inaczej asekurujemy się w nurkowaniu rekreacyjnym. W zawodach mamy białą kartkę. Gratulujemy, Marcin. Bardzo, bardzo mocny wynik. Zaraz będziemy znali oficjalne wyniki. Więc wstrzymajmy się jeszcze chwilkę, ale wiem, że siedział pod tą wodą naprawdę długo. Natomiast chciałem jeszcze raz zaznaczyć tę różnicę. Nurkowie safety nie dotykają dokładnie dlatego, żeby nie zdyskwalifikować zawodnika. Tak, oni mają obowiązek interweniować dopiero, kiedy problem będzie ewidentny. Jest to zupełnie inna procedura niż w rekreacyjnym nurkowaniu. Także na to chwilkę czekamy. I teraz przełączę się znowu troszkę na angielski. So, we have Tomasz on the surface, white card, almost 2 minutes, 1:59, and Marcin, who was, so to speak, a close call. Marcin, I'm sure you will enjoy that video when you watch it afterwards. We are waiting for official result for
Marcin, but it was a strong performance. It was a good time. Therefore, we are still waiting. And in the meantime, I would like to explain, especially to those of you who are not well accustomed to freediving, why our safeties behaving the way they are at the moment. So in recreational freediving, the safety diver is always supporting his buddy. These are basically usually two equal buddies. One is diving, the other one is safety, and then they change. In the situation here today, we have a competition situation. So now we almost, there you go. Marcin has 3 minutes and 33 seconds. So obviously he is a leader for today. So these are the results. As I said, the finalists, they all have a clean slate. So whoever wins today's wins, basically. So let's go back to the safety divers, since we still have 3.5 minutes till the next start. So in recreational freediving, the safeties do intervene quickly whenever you are in any doubt that maybe your body is experiencing any kind of hypoxia. You grab him, you support him, you help him. This is how it works. So we make sure that person never falls into the water. In competitive freediving, however, the safeties have to refrain from that until the very last moment that it is clear a freediver cannot support himself on the surface. That's why the behavior you see here is we sort of let the people disqualify themselves or not before the safety divers intervene. It wouldn't be like that if there would be two friends diving together in the sea, watching dolphins, turtles, and so on. So now we have Michał Przychodzeń, our regular competitor who is competing in Liga Freedivingu and in Deepspot Challenge competitions. This is Michał. And on the other line there is Szymon Olbrychowski, a dedicated person to working sort of on him inner self, his body, the breathing, the cold, and so on. So Szymon, so to speak, is a very focused freediver. I'm not saying that Michał isn't, but this is something very specific about Szymon. Michał has been freediving for 2 years, and he's been freediving almost from the very he's been competing almost from the very beginning, and now I will switch to Polish. Więc mamy teraz przed sobą, w tej chwili widzimy Michała Przychodzenia, zakładam Michał, że tak się odmienia, Michał Przychodzeń, na niebieskiej linie, regularny zawodnik w naszych zawodach, w lidze freedivingu, w Deepspot Challenge, freedivinguje od 2 lat tutaj z nami, a na drugiej linie jest Szymon Olbrychowski. Szymon jest osobą bardzo świadomą i pracującą nad oddechem, nad zimnem też, tak, to są też takie jego zagadnienia i oczywiście nad freedivingiem trenuje, zobaczymy, możemy się tu spodziewać bardzo dobrych wyników u obu chłopaków, natomiast też zaznaczam, że w tym sporcie tak naprawdę do końca nigdy nic nie wiadomo. Tutaj takie rzeczy jak dobowa predyspozycja, to jak ktoś się wyspał, to co zjadł i tym podobne szczegóły mają bardzo duże znaczenie, zwłaszcza kiedy czasy są bliskie sobie, tak? Kiedy zawodnicy mają bardzo podobne wyniki, zadecydować mogą bardzo drobne szczegóły i znowu ci najlepsi, ci z grupy PROFI całe swoje życie podporządkowują freedivingowi, dostosowują dietę, aktywności, cykl dobowy dnia. Wszystko to jest dopasowane do potrzeb zawodów i treningu. Jeśli chodzi o grupę non-profi, którą teraz oglądamy, to są osoby, z których część jest bardzo, bardzo świeżo po kursie i nie są przynajmniej jeszcze w tym miejscu, więc tutaj jest nieco inaczej, a my tak zaprojektowaliśmy te zawody, żeby takie freedivingowe świeżynki też mogły się świetnie bawić i już widzimy, nurkowie się zanurzają. Z mojej perspektywy wyglądało na czysty start w obu przypadkach. Trzymam kciuki, żeby rzeczywiście tak było i schodzą na zadaną głębokość. Przypominam, zadana głębokość to 20 metrów.
mają 2 minuty, żeby zejść na 20 metrów i z powrotem. O, pojawił się nam w kadrze tam z tyłu za Michałem, to jest Kuba Konwent, fotograf podwodny, ale i filmowiec. Dzisiaj w roli filmowca za Kubą jest Wojtek, który jest fotografem z kolei. To jest nasza obsługa. Obaj są wykwalifikowanymi freediverami. Wojtek jest nawet instruktorem freedivingu, a tu mamy zawodnicy. Biorą tagi, chowają, schowanie majtkowe widziałem u Michała, klasyczna strategia i wynurzają się w stronę powierzchni. Ciągle mają ponad minutę na osiągnięcie 2 metrów głębokości, czyli strefy statyki, więc na teraz wszystko wygląda świetnie, a tam w tle to duże, długie, to nasz podwodny tunel Mszczonów. Zapraszam serdecznie, jeśli boicie się nurkować, ale chcecie zobaczyć, jak to jest, to wszystko, co się dzieje pod wodą, można tam wejść w każdej chwili, w godzinach otwarcia obiektu oczywiście. Zapraszamy. Można oglądać freediverów i nurków sprzętowych w inne dni niż dzisiaj, którzy wykonują tam swoje nurkowania. A to, co oglądamy, to finały Garmin Deepspot Challenge, kategoria non-profi, mężczyźni. W tej chwili czas do pobicia to jest 3 minuty i 33 sekundy. Zobaczymy, jak pójdzie chłopakom. Oczywiście trzymamy kciuki. So guys, it looks like a good clean dive. It's been almost 2 minutes right now. So this is the time that they should be in the static zone, and it looks like they both are. Everything looks fine. You see the safety divers, they are staying at the surface or very slightly under the water. They are switching roles, so they are signaling to themselves, now it's your turn, and so on, so they can be fresh at all times, because all the safety divers here are super experienced free divers, but they have to stay super fresh at all times in case they would have to intervene at any moment. So this is what you are seeing right now. When we go to the deep competition, to the PROFI group, you will also see safeties using DPVs, because the dives then will be to the depth of 44 meters. So it's been 2 minutes and 50 seconds. Very, very strong performance. And they are still there. Szymon is not really moving. Michał is moving a bit. He corrected his position. So we see they are really doing their absolute best to stay underwater as long as possible. I'm actually holding my breath as well while watching that. Czyli tak, chłopaki są pod wodą już 3,5 minuty w tym momencie i przebili ten najdłuższy czas Marcina, czyli którykolwiek z nich wynurzy się teraz później i uzyska białą kartkę, wyjdzie na prowadzenie. Ten czas już jest bardzo, bardzo długi. Natomiast po tak długim nurkowaniu to się może wydać abstrakcyjne dla laików, ale da się przegapić ten moment, kiedy trzeba się wynurzyć. To jest bardzo, bardzo trudne dla osoby, która nigdy nie freedivingowała. Oczywiście, że wiem, kiedy muszę się wynurzyć. Natomiast dla kogoś, kto dużo trenuje, jakby trenuje swoją siłę woli, ogranicza swoją potrzebę oddychania, to jest trudne. Tutaj widzimy Michała plecami, szuka wzrokiem sędziów, ponieważ to do sędziów musi pokazać OK, wykonuje swoją procedurę powierzchniową, robi oddechy regeneracyjne. Nie jestem pewien, ponieważ stąd nie widziałem, czy pokazał znak OK, tego nie widziałem. Zawodnik, który wynurza się i jest po jakby długim, zatrzymanym oddechu, jest trochę zagubiony. Zwróćcie uwagę, że Szymon dalej jest pod wodą, a minęło już prawie 5 minut tego nurkowania. Także tutaj niesamowity czas. Nie jestem pewien, jaka jest kartka. Poczekamy chwilkę na oficjalne rezultaty. Szymon się wynurzył. Jak widzicie, jest mu ciężko. Jest na krawędzi, ale pokazał okejkę
i oddycha. To jest oddychanie regeneracyjne. Zaczyna się uśmiechać, czyli wygląda na to, że się uda, ale widzieliście, to są obrazki, których w rekreacyjnym nurkowaniu nigdy nie zobaczymy. Ludzie nie nurkują tak bardzo do granicy. Takie rzeczy dzieją się tylko w trakcie zawodów z bardzo mocną obstawą zabezpieczającą. Jest i biała kartka. No powiem wam, nie chcę uprzedzać faktów, poczekajmy na oficjalne wyniki, ale to jest fenomenalny czas. Naprawdę myślę, że Szymon jest bardzo mocnym faworytem do zwycięstwa dzisiejszych zawodów. Oczywiście zaraz startują Adam Ostalski i Sebastian Dymek i chłopaki, trzymam za was kciuki. Niemniej to było niezwykle mocne nurkowanie i teraz przejdę na język angielski na jakiś czas. So, we've seen the dive from Michał and from Szymon. I did not see the card for Michał, so we'll see. I'm not sure if he showed OK sign, but the Szymon dive was on the edge, but it was clean. It was a white card. It was around 5 minutes, so very, very strong performance. Very, very strong athlete. Szymon, would you like to join me? Chodź Szymon, now we have a Szymon to talk with. Możesz sobie wybrać, czy wolisz mówić po polsku, czy po angielsku. Okay, so we will speak English with Szymon. So, I wouldn't say I was holding my breath. You have to put this on, don't worry, you're wet. And the microphone has to be close to the mouth. And you should be able to hear yourself. Yeah, I can hear myself. So, well, we've seen you were on the... Well, let's move a little bit more. So, we've seen you were on the edge at the ascent, but you made it. I think it might be the record for the non-profi group. I see Michał got disqualified. You got a white card, so you're definitely in the lead right now. How did it feel? I mean, you stayed twice as long as other competitors, basically. Oh, this is the finals, so probably everyone is a little bit more nervous. But, it was the plan to do the 5 minutes. That was your goal. Yeah, that was my goal. You tried it before and it worked? No, I've never tried it before. Yesterday was my first this kind of dives. I'm lying. I was trying before because 2 years ago I was competing here, but I didn't reach the safe zone in 2 minutes, so I got a red card, and now everything went perfect. And there you go. Well, congratulations. I mean, it was amazing dive. We could see you were on the edge. I had to explain why you push yourself this far, and you are in the lead. So the other two divers, they are starting in less than 2 minutes. So I would say in around 7 minutes, everything will be clear. If they're not back up and with the white card, it means you won your group. Are you happy with that result? I'm mostly happy with the result that I did, because it was something I set my mind for, and I did it with regarding and without not looking what will be the final position. It's the way I think that how it should be done, to release all the nerves and everything. Just I was saying that you are dedicated and like strong performer in breathing, cold, and all this kind of sphere of interest, and it showed in the water, basically. Yeah, but now I think that I must really say big thank you to my friend, which I'm training with. Yep. Because I see that most important thing is to have a real body, and even the body who is also willing to do the competitions. And from September, I'm training with Wojciech Raducha 4 times a week, and I think that this is the result of those. So congratulations to Wojciech, and I thank you, because now we move to Adam and Sebastian. Thank you very much. Thank you. And I will remind you that you were the one who showed me mouthfeel. Ah, nice. Something, it worked out, basically. Bye, thank you very much. Thank you, bye. So now we have Adam Ostalski, blue line, and this is Sebastian Dymek, black line, and in 10 seconds they will go down. These are the 2 last competitors of the non-profi group men, and they're off, they're down in the water. The start looked clean, and I will switch back to Polish for a moment. Więc tak, mamy teraz
Adama Ostalskiego na linii niebieskiej, czyli z prawej, i Sebastiana Dymkę na linii czarnej z lewej. I ci zawodnicy to są ostatni zawodnicy w grupie non-profi. Oni uzyskali wczoraj najlepsze wyniki w tej grupie. I teraz mają te 2 minuty na zejście potaga i z powrotem. Natomiast Szymon wykonał 5-minutowe nurkowanie. Chłopaki, no przepraszam, że to mówię, ale przed wami piekielnie trudne zadanie, jeśli chcecie zawalczyć o miejsce pierwsze. Drugi czas byłby czasem Michała, ale Michał nie zrealizował dobrze protokołu powierzchniowego i za to dostał czerwoną kartkę, więc mimo, że wytrzymał pod wodą ponad 4 minuty, to nie bierze, jakby nie może już zająć punktowanego miejsca. Aczkolwiek no, w ostatnich miejscach będą się liczyły wyniki z wczoraj. W każdym razie nie znajdzie się dzisiaj na podium, mimo bardzo, bardzo mocnego nurkowania. Tutaj tagi wzięte, wracamy do powierzchni, widzimy fotografów, widzimy nurka safety, to jest Kuba. Kuba, który uczył się freedivingu w Australii, polując na ryby, bo tak było taniej, woda była za darmo, to mi kiedyś powiedział. Jest teraz naszym instruktorem, jest też instruktorem strzelectwa i jak widzicie safety diverem. No ale wróćmy do chłopaków, tak jak mówię, teraz wszystko się okaże, a to co powiedział nam Szymon, to powiedział, że od jesieni trenuje regularnie, trenuje z partnerem, który chciał również jakby przygotowywać się z nim do zawodów, chciał brać w tym udział i dzięki temu osiągnął no, fenomenalny wynik, tak? Czyli widzimy jednak, żeby nurkować na tym poziomie, po prostu trzeba trenować dużo. Mówił Szymon o 4 razy w tygodniu, nie ma tutaj przypadków, także że tak powiem, trening opłaca. Nie jest to dyscyplina przypadkowa, no ale trzymamy kciuki teraz za chłopaków. Nurkowanie dochodzi do czasu 2,5 minuty i powiem wam z doświadczenia, to jest już naprawdę bardzo, bardzo długo. Ja najdłużej potrafię wstrzymać oddech na 5 minut, czyli na tyle, co Szymon dzisiaj zanurkował, no ale nie potrafiłbym jeszcze przy okazji tych 5 minut zanurkować na 20 metrów i z powrotem. To jednak jest wysiłek, to jest praca mięśni, która zużywa tlen. Jest to dużo bardziej wymagające niż po prostu statyczne wstrzymanie oddechu. Więc przypominam, oglądamy finały grupy non-profi mężczyźni, czyli nurkowania na 20 metrów z jak najdłuższym czasem wstrzymania oddechu. Finaliści, 6 najlepszych zawodników z wczoraj. Dzisiaj ich właśnie oglądamy. O, Kuba przepłynął i sfilmował chyba drona. Oglądamy teraz tych finalistów. Adam i Sebastian, którzy w tej chwili są pod wodą. To są chłopaki, którzy uzyskali najlepsze wyniki wczoraj. Widzicie, oni są teraz tyłem do siebie, czyli nie widzą, jak drugi wstrzymuje oddech. Natomiast czasami zawodnicy zerkają albo na komputer nurkowy, albo na drugiego zawodnika, żeby sprawdzić, czy tamten już się wynurzył, czy nie, bo to też jest element strategii. To jest element, bo z jednej strony wiedzą już, że mają do pobicia 5 minut, dlatego warto było wczoraj uzyskać na jak najlepszy czas, żeby wystartować na końcu, żeby wiedzieć, jaki czas jest do pobicia. Z drugiej strony mogą też decydować, co chcą osiągnąć. Tutaj widzimy wahanie. Minęło 4 minuty i 10 sekund, czyli już są pod wodą piekielnie długo. Pomyślcie, ile rzeczy można zrobić w 4 minuty. O, tu widzimy to, o czym mówimy, czyli Adam patrzy na Sebastiana i stara się siedzieć dłużej niż oni, ale pamiętajmy, że jest wynurzenie. We freedivingu na pierwszym miejscu jest bezpieczeństwo, czyli gdyby freediver wynurzył się, ale był w złym stanie, to no przykro mi Michał, ale użyję Cię jako przykładu, tak jak Michał wcześniej dostanie kartkę czerwoną, czyli zawodnik musi być w dobrym stanie. Tutaj w obu przypadkach wygląda to ok, czyli myślę, że chłopaki rywalizują teraz o drugie i trzecie miejsce, ale oczywiście czekamy do oficjalnych wyników. I tak, na niebieskie nie, u Adama mamy białą kartkę, u Sebastiana też mamy białą kartkę, czyli
2 białe kartki, wielkie brawa, widzicie tę radość, to są bardzo, bardzo długie i wymagające nurkowania. No powiedzmy sobie szczerze, chwilę temu oni naprawdę musieli walczyć, musieli wykazać się piekielnie mocną siłą woli, ale teraz na twarzy już rozluźnienie, uśmiechy, czyli w ten sposób zakończyliśmy finały grupy non-profi mężczyźni Deepspot Challenge 2025. Czekamy jeszcze na te oficjalne wyniki, ale ja już mogę to akurat powiedzieć, że zwycięzcą tej grupy jest Szymon Olbrychowski, z którym tutaj przed chwilką rozmawialiśmy. Czekamy jeszcze na resztę, a dla tych z Was, którzy nie wiedzą, jest jeszcze zawsze taka możliwość, że któryś z zawodników mógłby złożyć protest i jeśli ten protest by był uznany, mógłby powtórzyć swoje nurkowanie, więc tak naprawdę jeszcze przez parę godzin nic nie jest pewne na 100%, no ale z tego co widzieliśmy, wszystko wskazuje na to, że było ok i że to będą ostateczne wyniki tej grupy, czyli widzicie czas Szymona 5 minut 1 sekunda, Adam 4 minuty 23 i Sebastian 4 minuty 36, czyli nieoficjalnie zaznaczam, ale pierwsze miejsce Szymon, drugie miejsce Sebastian, trzecie miejsce Adam. Oglądamy Garmin Deepspot Challenge, indoorowe, freedivingowe zawody w Mszczonowie, w Polsce, w najgłębszym basenie w Europie. Sponsorzy nagród to Aerotunnel, właściciel Deepspotu i Flyspotów, Garmin, producent komputerów nurkowych serii Descent, Seacraft, producent skuterów podwodnych, a także Hektometer, Neverboard i Mares. Zaraz Wam powiem za ile, żeby tutaj nie skłamać. Za 23 minuty startuje pierwsza kobieta, pierwsza jedna kobieta w kategorii PROFI, czyli to już będą nurkowania na 44 metry. Dlatego jedna, bo 5 pań przeszło do finału, tam były jakieś czerwone kartki, taka jest tutaj historia. Więc za te 22 minuty będziemy oglądali start pierwszej zawodniczki na 44 metry, a ja jeszcze przerzucę się na angielski, po czym zrobimy po tym angielskim krótką przerwę techniczną, więc przez chwilkę będziecie mogli oglądać filmy z ubiegłorocznych, z poprzednich zawodów. So guys, we just concluded the non-profi men finals. The unofficial results are that Szymon Olbrychowski won with 5 minutes and 1 second, super long dive. Szymon is the guy with whom we spoke with just a few seconds ago. Then we have Sebastian, who stayed underwater for 4 minutes and 36 seconds, and Adam Ostalski, who stayed for 4 minutes and 23 seconds. So these are unofficial results, but the group is concluded and everything seems that this will be the final results. I remind you that you are watching Garmin Deepspot Challenge, the 5th edition of this indoor diving, freediving competition. Our sponsors are Aerotunnel, the mother company for Deepspot and Flyspots, Garmin, producer of dive watches, dive computers, Descent series, Seacraft, producent of DPV, so underwater scooters, and also Hektometer, Neverboard, and Mares. We have 20 more minutes in which I will tell you a little bit more about the risks involved in freediving, and especially in freediving competition. So to try to explain for those of you who do not understand what they are seeing and why people look the way they do underwater. But before that, I invite you for a few minutes break when you will be able to watch previous editions of Deepspot Challenge and other videos from Deepspot Poland. Thank you.
Back again to Garmin Deepspot Challenge. We are about to start a PROFI group women category. This means that the girls will be diving to 44 meters this time. We have top 5 competitors from yesterday. And firstly, you will see the unusual situation. So there will be Angela Leibinger, and she is starting solo, so she will be the only one. So all eyes on a blue rope. So you see her on the right hand side, that's Angela, and she will be competing in just 1 minute and a half. What you are watching right now is indoor diving competition combining depth and static and time, so to speak. The sponsors for today are Aerotunnel, the owner of Deepspot and FlySpots, Garmin, producer of decent serious dive computers, Seacraft, the producer of DPV, so underwater scooters, and Hectometer, Neverboard, and Mares. We are watching this transmission live thanks to Dive Eye underwater drone. And so what I see right now, we will have a second competitor on the blue rope, on the black rope. However, keep in mind that I'm not sure if she will be here already or not, because right now it's not her time. No, it's not her time. So, okay, she will not be here. So, as I said before, we will have only Angela. So, the person you are seeing right now is the person who will be starting solo. Just a reminder that today's results are the final results. So, no matter what happened yesterday, they are already here. They are in the finals. And today, the best woman wins. So, 10 seconds, you see a breathe up. She takes her last full breath, and she has to go down before the top time, which she did. So it looked like a super clean start. Now she dives down to 44 meters. So it's more than twice the depth that we've seen before in non-PROFI group. We've seen Angela doing super good yesterday. All of girls actually did. So the game is on, so to speak. So what I believe you've seen right now was the mouthfeel procedure. And how does that work? So to dive down to 44 meters, it takes a lot of skill, obviously. But one of the things that stops many people from reaching that depth is the ability to equalize pressure, meaning to put enough air in sinuses and in the middle ears, in all the airways above. Okay, she did not reach for the tag, so there will be some slight penalty. So there might be a yellow card and not a white card, but it's still a good dive. The game is on. Angela is in that game. So what you've seen in the tube, she was most likely transferring air from her lungs to her ears, to her mouth, I mean, and then use this air from mouth to equalize ears and sinuses. It's the advanced equalization procedure. She is using a nose clip, so therefore she doesn't have to pinch her nose to equalize, but she is doing that while she's going down. On the way up, it happens sort of by itself. It happens automatically, because we are sea creatures, sea mammals by the origin. And she uses a special goggles. So these are not just regular swimming goggles, these are free diving goggles that allow to dive safely to bigger depths, just like the ones Hectometer, one of our sponsors, does. So keep in mind, if you see a free diver in goggles, these are absolutely by no means not a normal goggles. So now, the dive been 2 minutes and 20 seconds. She is up. She is doing the surface protocol. She is showing the OK sign. Actually, what she has to do is only to show OK sign to the judge. Now she's explaining that she did not bring the tag. So I said before, it can only be yellow card. It cannot be white.
I believe, at least. Obviously, the judge decides. Yes, it's a yellow card. Congratulations, Angela. And you might hear it through the microphone. Now it's been 3 minutes since the descent. And obviously, when you dive to 44 meters, normally you would do it quickly. But some of our competitors are extremely strong freedivers, and therefore they are, for them, it's actually a relaxing dive. So they would be able to make this dive last for, let's say, 4 minutes. But then it would increase the risk of a deep blackout, and therefore we don't want that to happen. So we limit their time in which they have to be back in the static zone to 3 minutes in this group. So what was 2 minutes in non-profi group now is 3 minutes. That's Michał Kosut, our director. And now I will switch to Polish to explain what is going on. In 6 minutes we will have Szajka Erkumen on the black rope and Katarzyna Stankiewicz on the blue rope. They will be competing, well, against each other, but mostly against time or for the time. So as you see, Angela, her depth was, as you see if you watch live scoring, her depth was taken from her dive computer, so it's 42 meters, and she gets yellow card precisely for that, for the reason that there was no tag with her. So that's that. And now, as I said, I will switch to Polish. Czyli witamy po przerwie. Wystartowały finały grupy profi kobiety. Za nami pierwsza zawodniczka Angela Leibinger. Zawodniczki mają tutaj za zadanie zanurkować na 44 metry, tam wziąć taga, wrócić do powierzchni niemalże, czyli do strefy statyki, która jest tak samo jak w poprzedniej grupie 2 metry pod powierzchnią, tuż pod powierzchnią i tam wysiedzieć najdłużej jak się da. Ograniczamy im czas, który mogą jakby na tym spędzić, więc w ciągu 3 minut muszą wrócić do tej strefy statyki, żeby przypadkiem nie doszło do głębokiego blackoutu. No i teraz tak, takie nurkowanie normalnie zajęłoby około 2 minut bardziej. Tyle trwa nurkowanie na 44 metry i z powrotem, nawet troszkę mniej. Ale jeśli dla freedivera jest to łatwe, jest to niewymagające, jeżeli jest mocnym wytrenowanym freediverem i potrafi nurkować głębiej, on lub ona się relaksuje, nurkuje powoli i wtedy to nurkowanie może trwać znacząco dłużej. Generalnie pod wodą głębiej troszkę łatwiej jest wstrzymywać oddech niż blisko powierzchni, ale z drugiej strony ryzyko utraty przytomności na głębokości jest większe i dlatego ograniczamy ten czas do 3 minut. Angela, czyli pierwsza zawodniczka, widzieliśmy, że wróciła nie biorąc taga, czyli tej plakietki z dołu. Ten tag jest takim tradycyjnym dowodem na osiągnięcie zadanej głębokości. Taka jest reguła, więc jeśli nie ma taga, to bierzemy głębokość z komputera nurkowego. No i to były 42 metry i zawodnik ma wtedy szansę tylko na żółtą kartkę. Nie może już dostać białej kartki, jeśli nie ma. Tu mamy Szajkę Erkumen. Szajka jest piekielnie doświadczoną freediverką. W tej chwili nurkuje głową do góry, bo ma problemy z wyrównywaniem ciśnienia. Tak, to o czym mówiliśmy, czyli wyrównanie ciśnienia jest jednym z największych wyzwań nurkowania w głąb. Ma je po nurkowaniu pod lodem. Jest Turczynką, która jako pierwsza osiągnęła głębokość 100 metrów i ma kilka rekordów świata w zmiennym balaście. Jest też ekolożką i partnerką ONZ w obszarze ochrony środowiska wodnego. Dziewczyny startują za 2,5 minuty. So guys, we have now 2 new competitors. It will be Katarzyna Stankiewicz, that's Katarzyna, and Szajka Erkumen. Szajka is a super experienced freediver. She dives to 100
meters. She was the first Turkish person to achieve this result. She has multiple world records in freediving variable weight discipline. And what you see, this is pretty unusual. She dives head up right now due to equalization problems. So that's why you will see her dive differently than most of the other competitors. Also, for example, Michał Mrozowski, I believe yesterday, was diving head up as well. The head up position is generally slower, but at the same time it's easier to equalize with that. Kasia is a freediving instructor from France. She is diving with Club Apnea Attitude, which is something like freedivingowe styl bycia in Polish. She is coming to Deepspot more and more often. I believe it's her second Deepspot challenge, although first one in the PROFI category. And girls will dive. Their top time is in 1 minute time. So this is what's going to happen. And a reminder, you can watch this transmission live because we are using a Dive Eye, which is underwater drone that can travel with the freediver, with the competitor, to the depth that he or she is about to reach. It's a Polish invention, and because we are using that, we can see this transmission live as it is. You can follow live results on Deepspot Challenge webpage. Just put it in the search engine and you will find it. And now 20 seconds. So this is the moment when divers are taking their last breaths. Sometimes, if they are using the technique that's called pucking, the last breath can actually take up to 30 or so seconds. So that is something unusual. So you've seen slightly nervous start from Katarzyna. It is because before hearing the top time, the freedivers have to be fully submerged underwater. This is unusual. This is something specific to this competition. I did not see if she made it on time. We'll see it later with the judge decision. If she didn't, in case if she would descend a bit too late, it would be a penalty, so a yellow tag. So you can see her descending really fast, but I will switch to Polish to explain that now. Czyli to, co teraz widzimy, to Kasia zanurza się bardzo szybko. Ten etap nazywamy free fallem, czyli to jest moment, w którym na tyle zmniejszyły się przestrzenie powietrzne wewnątrz Kasi, tak jak płuca przede wszystkim, zmniejszyła się jej objętość i prawo Archimedesa już nie utrzymuje jej na powierzchni. Tutaj ona bierze taga, gdzieś go sobie być może schowa albo będzie trzymała w ręce i wraca do wynurzenia. Dalej ma jeszcze niecałe, ale prawie 2 minuty, żeby wrócić. Tu chodzi o to, że ciało człowieka na tyle się jakby zmniejsza swoją objętość, że po prostu im głębiej, tym swobodniej opadamy w dół i jest to bardzo, bardzo przyjemny moment nurkowania. Tak freefall może się wydać lekko przerażający dla kogoś, kto tego nie ogląda, ale generalnie jest to najmniejsza część nurkowania. Tu mamy Szajkę, tak jak mówiłam, ma problemy teraz z wyrównaniem ciśnienia z powodu jakiejś chyba małej infekcji, jeśli dobrze rozumiem, i Szajka wraca do góry. Jej dużo czasu zajęło zejście na dół, dlatego musi się teraz trochę spieszyć do góry. Widzimy tutaj, wydaje mi się, że Wojtka Musidłowskiego, to jest nasz nurek safety, to jest tak zwani głębocy nurkowie safety. Oni są ze skuterem. Gdyby freediver miał problem na głębokości, oni będą im pomagać. Bliżej powierzchni zamienią się z nurkami już bez skutera, czyli ci głębocy się wtedy wynurzają. Tutaj mamy na przykład Ola, przejmuje teraz Szajkę, co znaczy, że Wojtek mógłby się wynurzać, ale jeśli czuje się komfortowo, oczywiście jeszcze chwilkę może zostanie. Czyli obie dziewczyny się zrównały, czas jest dobry, mają jeszcze 30 sekund, żeby dostać się do strefy statyki. To się jak najbardziej powinno udać.
Więc zakładając, że start był czysty, to tutaj to też wszystko wygląda czysto, czyli na razie wygląda mi na białe kartki. Chyba, powtarzam, że Kasia zanurzyła się za późno, bo istnieje taka szansa. To jest decyzja sędziów. Oni są w najlepszym miejscu, żeby to ocenić, żeby to zobaczyć. Szajka się wynurzyła, wykonuje procedurę powierzchniową. Kasia też się wynurzyła. Generalnie pamiętamy, że... pamiętamy, wy może tego po prostu nie wiecie. Wyrównanie ciśnienia w takiej jednak nerwowej atmosferze, w takiej, kiedy masz problem, jest po prostu stresujące i trudno jest osiągnąć dobry, bardzo dobry wynik. Nie żeby ten był zły. So we have both of our competitors on the surface. Shaika, as you've seen, she was struggling with this equalization, so she was doing a slow descent and a fast ascent due to that, so it's a bit of a stressful dive, and therefore the time probably was not as good as she could do with different situation. We have 2 white cards, so both Shaika and Kasia have white card. Congratulations, girls, you did amazingly. I could not do dive like that, this calm and this slow. So, well, it is an impressive achievement. We are waiting for the official results here for the time, and after that we will have 2 competitors, 2 last girls in the female PROFI category. But keep in mind, whoever wins the time, the competition today of the 6 girls, of the 5 girls, is the one who wins. So it doesn't exactly matter if you are in the first or last couple, as long as your time is best and you get white card. This is how you win the competition. So as we know there were white cards, we are waiting for the official time results. But in the meantime, the next 2 competitors are Natalia Wilk, a freediving instructor, an amazing, extraordinary underwater dancer, and Agata Załęcka. For those of you who speak, who are not Polish, she's actually a famous actress in Poland. At the same time, an experienced, dedicated freediving competitor. She dives below 90 meters deep already, and she has won Deepspot challenge a few times before. So Agata on the right hand side, Natalia on the left hand side. We are seeing the results of the girls. So right now Kasia Stankiewicz is in the lead. She is 2 minutes 57. Shaika is 2 minutes 52. And we have 2 more girls to start. And after that, we will know who won the Deepspot Challenge finals in women PROFI category. So yes, that's them. Agata, she has some pressure on her since she has won this competition, I believe 2 or even 3 times in a row. I'm not sure. I'm sorry, Agata. But the challenger Natalia and Kasia are strong. Yesterday, the competition was won, this group, by Katerina Sadurska, who is a multiple world record holder, Ukrainian athlete, with the time of 4 minutes and 10 seconds. So keep in mind, there was a girl here last year who held her breath for 4 minutes and 10 seconds. Therefore, it is quite a bar set. However, they don't have to obviously beat that time. They just have to be the best today. So we'll see. Will it be Kasia, Natalia or Agata? The start will happen in 3 minutes and I will switch to Polish again. Czyli tak, mamy tutaj z prawej strony Agatę Załęcką, z lewej strony Natalię Wilk. To są 2 zawodniczki na teraz. Agata Załęcka jest znaną aktorką, może się okazać z telewizji, ale poza tym jest trenującą, bardzo mocną freediverką, która nurkuje już na 90 metrów głębokości.
która stale podnosi swoje miejsce w rankingach, no i regularnie trenuje w Deepspocie. Widzimy ją tu bardzo często. Agata kilkukrotnie, i tu przepraszam, Agata, nie pamiętam ilu dokładnie krotnie, wygrała Deepspot Challenge i naszą ligę freedivingu, więc jest utytułowaną zawodniczką również w Deepspocie i jest w kadrze narodowej, podobnie jak Natalia, która jest na drugiej linii, więc to jest naprawdę pojedynek na bardzo wysokim poziomie. Natalia z kolei, oprócz tego, że jest instruktorką freedivingu, jest też niesamowitą tancerką podwodną. Pewnie na powierzchni też, ale ja znam Natalię z jej podwodnych tańców i jest to coś niesamowitego. Polecam Wam obejrzeć. Żebyśmy mieli jakieś porównanie, w zeszłym roku w tych zawodach, w tej kategorii startowała u nas Katerina Sadurska, wielokrotna mistrzyni świata, która osiągnęła tutaj czas 4 minuty i 10 sekund, więc to są obszary, w których się poruszamy. Oczywiście dzisiaj dziewczyny muszą po prostu osiągnąć najlepszy czas dzisiaj. To, jaki był czas rok temu, nie ma w tym kontekście żadnego znaczenia. Przypominam, oglądamy finały grupy PROFI, 44 metry, nurkowanie. Dziewczyny muszą się zanurzyć przed komunikatem Top Time, który wybrzmieje chyba za minutę i 30 sekund. Zejść na 44 metry na jednym oddechu. Tam panuje ciśnienie 5,4 atmosfery, czyli 2 razy takie jak w oponie samochodu. Innymi słowy, duże. Po czym wrócić do strefy statyki i tam pozostać najdłużej jak się da na tę wycieczkę w te i z powrotem. Mają 3 minuty, co czasami jest wyzwaniem dla tych najmocniejszych, bo nurkują w sposób zrelaksowany i schodzi im trochę czasu. Także to jest to, co teraz mogłoby się wydarzyć. Z tego, co pamiętam, wczoraj Natalia miała właśnie ten problem, że wracała wolno i w sumie ledwo wyrobiła się w tym czasie 3 minut, co dla osoby nieuprawiającej freedivingu sportowo jest czymś niesamowitym, bo koncepcja, że można zasiedzieć się za długo pod wodą, zagapić nurkując na 44 metry jest bardzo, bardzo abstrakcyjna dla kogoś, kto nie nurkuje dużo, często i regularnie. Słuchajcie, zostało 20 sekund, czyli niedługo dziewczyny zaczną brać swoje ostatnie wdechy. To, co widzicie, to się nazywa pakowanie. To jest taka technika, w której oni siłą mięśni upychają więcej powietrza w płucach, niż by się tam zmieściło przy normalnym, pełnym wdechu. I od razu zaznaczam, ta technika generalnie dla niewytrenowanej osoby jest bardzo niebezpieczna i absolutnie nie należy ich naśladować bez odpowiedniego treningu, przygotowania i nadzoru. To nie jest coś, co możecie zobaczyć na filmie, powtórzyć i się z tym wywinąć. To niesie ze sobą bardzo poważne zagrożenia zdrowotne. No ale dziewczyny trenują, robią to regularnie i często, więc tutaj nie spodziewamy się żadnych problemów z tym związanych. Natomiast schodzą w dół. I teraz tutaj jest taka rzecz, której aż tak nie widać. To było u Angeli akurat widać całkiem dobrze, czyli dziewczyny są we free fallu, lecą sobie w dół, sterują stopami albo płetwami kierunkiem płynięcia, no i opadają, czyli ich płuca, ich objętość ich ciała zmniejszyła się na tyle, że już Archimedes przegrał z Newtonem, grawitacja ściąga ich w dół, dziewczyny, w dół. Natomiast to, co one muszą cały czas robić i tego znowu nie widać, ale to się cały czas dzieje, to muszą wyrównywać ciśnienie w uszach, w przestrzeniach powietrznych, w zatokach i do tego używają różnych technik. Jedna z technik, które mogą używać, nazywa się frenzel, mogą robić reverse paki, mogą robić mouthfeel, czyli taka strategia, w której bierzemy pełny wdech i tu zwróćcie uwagę, są 44 metry pod wodą, piekielnie głęboko, daleko od domu, a wyglądają tam jakby poprawiały sobie koszulkę, zrelaksowane, rozluźnione. Ta głębokość nie robi na nich żadnego wrażenia. Zapewniam Was, że na większości innych mieszkańców Ziemi robiłaby olbrzymie wrażenie. Te dziewczyny są wytrenowane i wyjątkowo sprawne. Tu mamy nurków safety, dwóch. Z tyłu wydaje mi się, że widzimy Wojtka Musidłowskiego, tutaj mamy chyba Alberta Wielusińskiego. W każdym razie to są nasi głębocy safety. Ich rolą jest asystować dziewczynom na powrocie na tych dużych głębokościach.
upewnić się, że tam wszystko jest ok. Gdyby dziewczyny stwierdziły, że jednak mają jakiś problem, mogą ich poprosić o pomoc pod wodą i zostać wyciągnięte. Później ci nurkowie skuterowi zamieniają się z nurkami safety już płytszymi bez skutera i oni przejmują jakby opiekę nad nurkami. So the girls have reached the depth, the 44 meters. They still have 40 seconds to be in the static zone. That's why they are not rushing. It is more relaxing to do a calm dive than to rush to the surface and then stay there in the static zone. Behind Natalia now there's Niska, and inside the Niska you can see a skeleton. That's our Marzanna that we sang for the first day of spring. Natalia checked her watch as if she was checking if the bus is coming already, and then she is rushing to the surface. And Natalia, please make it on time. As we said, yes, so it's kind of like it was yesterday. And I say it would be impossible for a freediver for whom the dives to 44 meters are not relaxing and easy. It is only possible for those who feel at this depth and with dives this long, relaxed and comfortable. Agata is about to surface and Natalia is about to surface as well. It looks impressive because I think they had almost exactly the same time. It was super close competition, so I'm very curious whether this will be white cards, and who won. So we have white card for Natalia, this I see, and we are waiting for Agata's card still. She is showing the tag, and now everything is down to time. So it is exciting because white card for Agata. I honestly do not know who won because they ascended to the surface. They surfaced super similar time. So let's see what the stopwatch said. And I will switch to Polish. Czyli tak, obie dziewczyny są już na powierzchni, Agata i Natalia, brawo. Oba nurkowania były długie, były w okolicach 3 minut. Wydaje mi się, że były, no na pewno były dłuższe niż 3 minuty. Czyli którakolwiek z nich osiągnie lepszy czas, ta najprawdopodobniej wygra te zawody, chyba że ktoś by później składał protesty, że byłby jakiś problem, wtedy mogłyby powtórzyć swój start. Ewentualnie nie spodziewamy się oczywiście niczego takiego, ale pamiętajcie, że jest taka możliwość, dlatego te oficjalne wyniki zawodów poznamy wieczorem. O 18 mamy ceremonię zakończenia imprezy i wręczenia nagród. No i mamy tak, u Natalii ten czas to 3 minuty i 23 sekundy. U Agaty ten czas to 3 minuty i 25 sekund, czyli wszystko wskazuje na to, że z przewagą 2 sekund wygrała Agata Załęcka. Natalia była bardzo blisko. Wielkie brawa. Dziewczyny, fantastyczne nurkowania, imponujące, długie czasy. To jest naprawdę coś. Kto nie wierzy, niech spróbuje wstrzymać oddech na 3,5 minuty, a do tego jeszcze później dołożyć sobie nurkowanie na 44 metry. Miejsce trzecie Kasia Stankiewicz. Tak to w tej chwili wygląda. No oficjalne wyniki czekamy do wieczora. My teraz zrobimy sobie przerwę mniej więcej 5-minutową, a później będzie tutaj ze mną Jerome Van Hout, to jest trudne nazwisko, ale wierzę, że on się sam przedstawi. Człowiek odpowiedzialny za zabezpieczenie największych imprez freedivingowych na całym świecie, więc za mniej więcej 5 minut porozmawiamy o tym, z czym mierzą się freediverzy w sensie ryzyk jakichś takich zdrowotnych. So guys, we have concluded the finals for the PROFI women. It looks like Agata Załęcka first place, Natalia Wilk second place, just 2 seconds behind, and Katarzyna Stankiewicz on the third place. We will have a short break for around 5 minutes, then I will talk to Jerome Van Hout about the risks of blackout and LMC and what does it mean, so that those of you who are not
freedivers can understand that. But before that, we do a short, around 5-minute technical break. Please stay with me, watch the videos, because what we're going to talk about now will be very, very interesting.
So hello again. We are after the finals for the women, before the men's finals. With me is Jerome van Hout, who is responsible for safety of a lot of major freediving events around the world. And Jerome, today I would like you to explain to our, let's say, not a proficient freedivers, to people who don't exactly understand what they are seeing, what are the risks involved with freediving, what is the mechanism of hypoxia, LMC and blackout. Okay, those are several questions in one sentence. And you have around 3 minutes. Right. Okay, I'll try to keep it brief. Well, what are the risks? The risks are that you get low on oxygen level in your body, so that low on oxygen means that your brain will react on this, because the brain doesn't like low oxygen levels, and you might experience some difficulties moving, you might have some difficulties speaking, or you might even develop some kind of spasms, uncontrolled movements. This is called LMC, loss of motor control. And we actually did see quite a few of those already today in the finals. Yes, correct. And but as you saw, by proper breathing technique solves this issue. Yes. In a natural way. If for some reason oxygen levels are too low and the athlete is not breathing properly, he's not able to restore his oxygen levels within a short time frame, and he will faint, so to speak, because there are several mechanisms that in the human body that can make you faint. With freediving, it's the hypoxia, so the shortage of oxygen, and you black out, as they say. So this is a short episode that is brief and sometimes required assistance, and that's why we are here. The medical safety team makes sure that if somebody needs a little bit more time to recover, we make sure that they do this in a proper way. We have oxygen at our disposal to present to them, and they receive a checkup, a proper checkup. Exactly. So we actually did see a few of those, I believe, yesterday. At 2, I think? No, 3 in total yesterday. Today we haven't seen it yesterday, yet. I mean, yeah. Yes. And we hope to keep it this way, basically. Of course, we hope to keep it that way. I always say a boring comp is a good comp. Yes. That means that I've been sitting there doing nothing, and that's a good competition. That's a good competition. Yeah. Jerome, thank you very much. We have 4 more minutes till the first start. Tomasz Pałata will be first competitor, but I will need to translate all of that into Polish. Okay. So you go to your post. Yes. I keep my fingers crossed that you are just sitting and doing nothing, and I will explain to our Polish audience what is the loss of motor control, hypoxia and blackout. Thank you. Yeah, my pleasure. Słuchajcie, to ja teraz będę mówił po polsku. Jeromowi dziękujemy, on wraca na stanowisko swoje. Więc co tu się w zasadzie wydarza? Tak wytłumaczyłem wam już wcześniej, dlaczego mamy taką sytuację, że tu człowiek się wynurza, trzęsie i nie wygląda najlepiej, a nurkowie safety go nie dotykają. Ale dlaczego ten człowiek wygląda tak, jak ma wyglądać? Więc jeśli uprawiamy freediving rekreacyjnie, no, czyli wchodzę sobie do wody, siedzę pod tą wodą, to czuję, dobra, już muszę się wynurzyć. I jeśli wtedy się wynurzam, to szczerze mówiąc praktycznie nigdy nie dochodzi do niedotlenienia, bo tym, co daje sygnał człowiekowi wynurz się, oddychaj, jest nadmiar dwutlenku węgla, a nie brak tlenu. Czyli mamy taki sterownik w organizmie, który trzyma nas po bezpiecznej stronie, który sprawia, że nie dojeżdżamy do krawędzi. No ale jak taki nurek, właśnie freediver trenuje freediving, poprawia swoje wyniki, to jakby wygasza ten impuls, który mówi mu, słuchaj, pora oddychać. Więc łatwiej doprowadzić się do sytuacji, w której już dojdzie realnie do niedotlenienia. No i jak do niego dochodzi, no to widzimy na przykład po sinych wargach, po sinych końcówkach uszu i potem widzimy, poziom tlenu spadł. Także poziom tlenu spadł. Tu przepraszam, musiałem troszkę uciszyć mojego syna. Poziom tlenu spadł.
Więc jak to pójdzie dalej, czyli jak freediver jeszcze przeciągnie, to dojdzie najczęściej do czegoś, co właśnie nazywamy LMC, Loss of Motor Control, czyli utrata kontroli motorycznej. I to jest taka sytuacja, w której nurek się trzęsie, już nie do końca wie, co się dzieje, ale jest jeszcze przytomny, jeszcze właśnie może się utrzymać przy linie, no i to dzisiaj widzieliśmy. I tak, na treningu do takich sytuacji nigdy nie powinno dochodzić. W rekreacji nigdy nie powinniśmy dojść do tego miejsca, ale ponieważ tutaj realizujemy, no biją się o pierwsze miejsce. To jest rywalizacja sportowa, zabezpieczona z każdej strony. Widzieliście, jest mnóstwo nurków safety, są na miejscu ratownicy, jest tlen, jest cała infrastruktura. W związku z tym zawodnicy dochodzą realnie do tej granicy. Jeśli by przeciągnął ktoś jeszcze troszkę, to w ramach reakcji obronnej, tu widzimy Tomka, który się przygotowuje i wystartuje za minutę i 20 sekund, ale jeszcze powiem o tym ostatnim momencie, czyli jeśli by ktoś przeciągnął jeszcze troszkę za długo, to, co się wydarzy, to jego mechanizmy obronne jego ciała odetną wszystko, co zbędne, odetną świadomość, odetną władzę nad kończynami i będą pilnować jedynie ukrwienia i dostarczania tlenu do mózgu i do tych kluczowych organów jak serce. I wtedy dochodzi do blackoutu, do utraty przytomności i wtedy muszą zareagować nurkowie safety, nurkowie asekurujący, ratownicy, zrealizować odpowiednią procedurę i takiej procedury uczymy się właśnie na kursach freedivingu, ale teraz przejdźmy do Tomka. So guys, we begin with men finals because there was a tie. We have 7 competitors and not 6. There was a tie in 6th place. So now Tomek is solo, so he is starting only him. What you see now is packing, so he already began his last breath, even though it's still 20 seconds. Now it's 10 seconds till the moment he should dive, and he is now packing, so he's pushing more air into his lungs, and now he's submerged. You see he's putting his feet close to his body so that he does not resurface his toes, for example. That would cause a penalty to him, but it looked well from where I'm sitting from my perspective. So Tomek is going down to 44 meters, just like the girls were before. He needs to, that's the free fall. So you see, due to his body composition, he obviously doesn't have that much of a fat tissue. He started free fall fairly fast, so he is steering the direction in which he's going with his feet and his hands. So these are usually small movements. He makes a transition at some point, so he would pull some air from his lungs to his mouth. This is called mouth feel. And then you see his cheeks are full of air, and he's using that air to equalize his ears and his sinuses. So it's a super nice example of that. I will explain that in Polish. Czyli to, co widzieliśmy w którymś momencie, to Tomek tam mniej więcej na wysokości tuby wypełnił swoje usta powietrzem, rozedmał, nie wiem jak to powiedzieć ładnie, na dół policzki. Te policzki były pełne powietrza i on tego powietrza używał do wyrównania ciśnienia w uszach i w zatokach. Tak, czyli to jest właśnie ta głębinowa metoda wyrównania ciśnienia. Jedna z, tak mówię, jest ich kilka, ale wydaje mi się, że to jest ta, którą stosował Tomek po tym, jak to po prostu wyglądało. Tak, ponieważ Tomek jest umięśnionym i niegrubym mężczyzną, jest teraz bardzo ciężki, bo powietrze tam na dole, załóżmy, żeby jego płuca miały 5 litrów, to tam na dole miałoby już litr. To jest troszkę bardziej skomplikowane przez to pakowanie i oczywiście wiemy, ile miały. No niemniej ten balonik bardzo się skurczył i w związku z tym Tomek tak szybko i intensywnie tonął. Z tyłu widzimy naszą piłkę do piłki nożnej. Można sobie tutaj pograć w gałę. Zapraszamy. Ona leży w tym momencie na 20 metrach. Tu widzimy zamianę safety, czyli Wojtek ze skuterem będzie mógł już odpłynąć. Teraz Kuba jest osobą odpowiedzialną za asekurację Tomka i Tomek się wynurza z tyłu dance floor, z lewej wrak i Tomek spokojnie płynie do góry. Zostało mu 25 sekund na osiągnięcie głębokości 2 metrów. To wygląda bardzo dobrze. Tomek jest osobą, która często nurkuje w deep spocie, która
trenuje do tej dyscypliny również, więc ma to, że tak powiem, wyczute. Ludzie, których widzicie w tle, są w naszym lobby, w naszej restauracji i przez okna mogą oglądać to, co się dzieje w tych zawodach pod wodą, podobnie jak z tego podwodnego tunelu. Tutaj timing, powiedziałbym, że idealny, więc naprawdę Tomek miał to wyliczone i jest. I teraz próbuję wstrzymać oddech najdłużej jak się da. Wydaje mi się, że Tomek jest w tym momencie mistrzem Polski seniorów, ale no to proszę Tomku, przepraszam, jeśli się pomyliłem, ale oby tylko takie pomyłki, że tak powiem. Wydaje mi się, że tak jest. Jest piekielnie mocnym freediverem, który na co dzień jest też partnerem treningowym Magdy Solich-Talandy, czyli naszej wielokrotnej mistrzyni świata. Tych dwoje często można zobaczyć razem i wychodzą z tego niesamowite rzeczy. Tutaj widzicie pełną uwagę. Mamy Emilię Białą, czyli wicemistrzynię świata, która jest naszym nurkiem safety. I Emilia trzyma się jakieś przyssawki i patrz na Tomka. Tomek wynurza się. Teraz musi zwrócić się w stronę sędziego, sędziny w zasadzie w tym momencie, pokazać okejkę, nie zanurzyć dróg oddechowych, więc wszystko na moje oko wyglądało dobrze i wszystko wskazuje na białą kartkę, a czas, o którym tutaj rozmawiamy, jest w okolicy 4 minut, czyli gdyby to było nurkowanie u pań, to Tomek by je wygrał. Tak, jest biała kartka, wielkie brawa. Bardzo, bardzo mocne, fantastyczne nurkowanie. Tomek jest bardzo miłym, fajnym gościem, co zresztą widać po tym, jaką ma relację z naszymi nurkami safety. A za 5 minut z małym hakiem będą startować Piotr Błaszczak na linię czarnej i Daniel Losiński na linię niebieskiej. Ja przerzucę się troszkę na angielski. So, Tomasz Połata has gotten a white card. So it's a clear start. The time, I believe, was around 4 minutes. We wait for the official results. So if he would be competing with the girls, he would actually win that competition. It was super strong dive. Tomek is a regular, so he practices here. You could see that he practiced by the time he had calculated the 3 minutes necessary for the dive. That he was there just in time, but still super calm, relaxed, confident that it will go well. So this is what this discipline requires. It requires some dedicated training in which you learn how to exactly follow the Deepspot challenge procedures. And a quick reminder, we are watching Deepspot challenge finals, men's finals. So whoever of the 7 competitors now wins the whole thing. So Tomek time, official time was 3 minutes and 52 seconds. Super, super strong performance. So I'm just curious what's going to happen next. Because the next two are not here by accident, so to speak. So on the right-hand side, you see Daniel Losiński, a regular, and this is Piotr Błaszczak. Piotr is a Deepspot instructor, Poland national team representant, I believe. This is how he member. So he competes in a white and red with white and red flag. He is a very unique person who has reached a lot of successes in multiple disciplines. He is a highliner, so which means this is a slack line but high above the ground, and he holds, or at least holded, a world record in that. I'm not sure, I believe it was something like 400 meters high above the ground that he walked. Piotrek is experienced with cold diving, with cold exercises, so to speak, and he has almost reached already 100 meters in depth, meaning he is a very strong freediver, and as I said, an IT specialist and our here instructor. Daniel is a Polish guy living in Sweden. He's wearing a hectometer freediving goggles, so exactly like the ones that competitors can win in this competition, and they're gonna start in 2 minutes and 30 seconds.
Czyli tak, tutaj mamy Daniela i przy okazji możecie zobaczyć to, co on ma na sobie. To są właśnie okulary do freedivingu dedykowane. Z nimi można schodzić na duże głębokości firmy Hektometer, czyli takiej, która jest sponsorem nagród rzeczowych dzisiaj właśnie takich okularów. Czyli w tym momencie podziękuję spółce Aerotunnel, głównemu sponsorowi, gospodarzowi, właścicielowi Deepspotu i Flyspotu, Garminowi, sponsorowi nagród rzeczowych, producentowi komputerów naukowych serii Descent, marce Seacraft, która produkuje skutery podwodne, w tym skuter Seacraft Go, taki jakiego używają nasze safety i taki jaki mogą dzisiaj wygrać tutaj najlepsi zawodnicy z grupy PROFI oraz firmie Neverboard, producentowi strojów kąpielowych naszej lokalnej polskiej oraz firmie Mares, producentowi sprzętu nurkowego. Oglądamy te zawody na żywo. Na żywo używamy podwodnego drona Dive Eye i przed nami 6 jeszcze najlepszych zawodników. Ktokolwiek z tej w sumie 7 wygra, ten wygrywa kategorię mężczyźni, 5. edycję Garmin Deepspot Challenge 2025 rok. Unikalne zawody freedivingowe. Mamy w tej chwili, to jest Daniel i Piotrek. 10 minut później będzie startował Emanuel i Borys, a na końcu Piotr Kubiak i Mateusz Malina. Piotr jest najprawdopodobniej zwycięzcą tegorocznej ligi freedivingu. Znowu czekamy na oficjalne wyniki, ale wszystko na to wskazuje. A Mateusz Malina, kto wie, ten wie, wielokrotny rekordzista świata, najgłębiej nurkujący Polak, 127 metrów, najdłuższy przepłynięty dystans, około 330 metrów pod wodą na jednym oddechu. Mateusz jest zawodnikiem z absolutnej światowej czołówki i zwycięzcą też poprzedniej edycji. Żebyście mieli punkt odniesienia, w zeszłym roku Mateusz zanurkował tutaj na 5,5 minuty. To są czasy, o jakich rozmawiamy. I w tej chwili zostało 10 sekund. Piotrek bierze ostatni wdech. Daniel też. Chłopaki pakują i zaraz będą nurkować. So guys, we enter off, enter down. I believe it was a good start. We'll see about that, what the judges decide. So we have Piotrek Błaszczak on the left and Daniel Losiński on the right. Daniel, I think, has taken part in every Deepspot challenge so far. Piotrek, on the other hand, was always our safety diver. Usually he was the one diving with the scooter and making sure all the other competitors are safe. This year he decided to take part in this competition. I think he strongly deserves it, since he was making sure no one hurt him or herself during previous editions. So that's them going into a free fall right now. You see Daniel is using fins, Piotrek not. Honestly, in this competition, it's up to their choosing. It doesn't really matter. They've reached around 30 meters now. It looks as if it is nothing, but they have to really work on their equalization right now. The pressure increases. At 35, it's 4.5 bar. At 44, when they are headed, it's 5.4 baric atmosphere, so a massive pressure that their body is experiencing. However, despite the air spaces, the lungs, the ear sinuses and so on, the rest of the body is not really affected at all by this pressure. So it's all about the gas that is inside a person's body. We see here a safety diver with a scooter. So these are deep safeties. They are making sure the dive is safe and everything works in order, and the divers are slowly returning to the surface. They have 1 more minute to reach the static zone. It looks like they know what they're doing. Maybe Piotrek is slightly slow, but we see he increased his speed. Obviously, the best way to do it would be without overextending oneself, so doing it in a relaxed manner, without rushing in the end. We've seen with Tomek, the previous competitor, a perfect example of that. So his dive, time-wise, looked perfect. The guys here are good and strong. I think they will be there in the right
time. The static zone can be felt by hand, so when they touch it with their hands, they don't really have to see it. They will know they are in the static zone. So that's that. We see Piotrek. 10 seconds. 5, 4, 3. And now they are in the static zone. It's been 3 minutes already, so keep in mind they both were holding their breath for 3 minutes already, and now they are holding it still after conducting a dive to 44 meters. Piotrek is relaxing himself, is relaxing his legs, but I'm not sure. He's looking for some good position, he's looking for relaxation. I will switch to Polish. Czyli tak, chłopaki zanurkowali na 44 metry, wrócili do strefy statyki. Tu widzimy, że Piotrek próbuje się rozluźnić. To są takie dziwne ruchy. Nie sądzę, żeby to była samba, ale oczywiście tego... Nie, to jest samba. To jest samba, czyli to nie wygląda dobrze, jeśli chodzi o Piotrka. To wygląda, jakby niestety miał doznać blackoutu. Safety zaraz pewnie zareagują i go wyciągną. W tym czasie Daniel dość spokojnie siedzi pod wodą. No, to jest bardzo stresująca sytuacja dla nurków safety. On próbuje się wynurzyć. Tak, to co widzicie to jest walka, ale to już są jednoznacznie objawy niedotlenienia. To jest Daniel na powierzchni. Tutaj Piotrek wpadł pod wodę. To jest blackout. To jest blackout. Danielowi się udało. To wygląda dosyć strasznie, ale słuchajcie, ponieważ mamy nurków safety, ponieważ wszystko jest bardzo dobrze zabezpieczone, oni momentalnie wracają. Widzicie, już się uśmiecha do, że tak powiem, żywych. Coś takiego bez odpowiedniego zabezpieczenia jest naprawdę śmiertelnie niebezpieczne. U Daniela mamy białą kartkę, gratuluję. Macie tutaj przykład, że to nie jest zabawa. Gratulacje dla Oli i dla Maćka, tutaj dla nurków safety. To było piekielnie trudne nurkowanie z perspektywy nurków zabezpieczających, ale widzieliście, po co oni są, dlaczego oni są i jak wysoka jest to stawka. Tak jak mówiliśmy wcześniej, gdyby to było nurkowanie rekreacyjne, nurkowie safety zareagowaliby dużo wcześniej. Tak w ogóle nie doszłoby do takiej sytuacji, ponieważ to są zawody, my pozwalamy nurkom rzeczywiście osiągnąć ich granice. No i tak jak mówię, to niedotlenienie ma naprawdę brzydką twarz. Tego nie da się inaczej opisać. To po prostu źle wygląda. Natomiast przy odpowiedniej procedurze powierzchniowej, która tam się składa z kilku rzeczy, taki nurek bardzo szybko odzyskuje jednak rezon i wraca do żywych, uśmiechniętych i świadomych, co widzieliśmy u Piotrka. U Daniela ten performance był graniczny, ale jemu się, że tak powiem, udało, był po dobrej stronie tej granicy. 4 minuty i 12 sekund to jest czas Daniela. Biała kartka, czyli on w tym momencie wygrywa. W tym momencie jest na prowadzeniu. Za 3,5 minuty wystartuje Emanuel Dziankos na czarnej linie i Boris Milosic na niebieskiej linie, a ja przerzucę się na język angielski. O, tu widzimy Jeroma, który będzie teraz pomagał i asekurował Piotrka, czyli to, o czym chwilkę temu rozmawialiśmy, że ma nadzieję, że będzie siedział na krześle i nie będzie musiał nic robić. No to się niestety nie wydarzyło. Piotrek, mocne nurkowanie, coś dzisiaj nie zagrało, bo uczciwie ja też wiem, że Piotrek może zrobić dużo dłuższe takie nurkowania, więc jak widzicie, czasem jest to po prostu kwestia dobowej dyspozycji. So guys, we are after dives of Piotr Błaszczak and Daniel Losiński. Piotr has a red card. We don't know the time yet, but it's a red card definitely because of a blackout of a surface protocol. Daniel has a white card with a time of 4 minutes and 12 seconds, so he is in the lead. And now I would like to explain, if there is any of you watching that who are not experienced freedivers and are wondering what we've just seen, this was a sign of hypoxia, and you see how important it is to freedive with a safety
divers. So if that would be a recreational dive, the safeties would pull Piotrek up much, much faster. When you see the moves with no coordination, hectic moves, this is sign of hypoxia. Piotrek was pushing it to the edge. Congratulations to the safety divers for Ola, Maciek and Magda. This was a very, very challenging moment, since they have to let him show clearly that he's not going to make that dive. At the same time, straight afterwards, they have to act instantly. So it definitely was the most difficult dive for safety divers in this year's competition. Good job, congratulations. I think Piotrek owes you all a beer, especially once he sees this video. And what we have now, Emanueli and Boris. This is Boris Milosic. Emanueli is on the black rope. We've seen them yesterday. Obviously, Emanueli is a freediving and spearfishing instructor, trainer, and has been taking part in competitions for 25 years now. So a very, very experienced competitor, although not in Deepspot challenge. Boris is a World Cup winner of 2024, European champion and world champion medalist, world record from 2019, pro freediver from Croatia with 15 years of experience. Therefore, we can expect some very, very strong performance from both of those divers. I will have a quick 30 seconds break, and I'll be back with you. And we are here, so it's 20 more seconds to the start of these two competitors, Emanueli and Boris. They are packing already, so they are taking their last breaths. You can see that they have to be down in water. You see the stakes are high. You've seen the dives before. Daniel did extraordinary 4 minutes and 12 seconds. So this is what they have to beat to compete for the best place. Now they are going down, they're making their way to the 44-meter area. As we see from the competitors, most of them chooses the most relaxing, calm technique of going down. There is no rush generally, however they cannot get too relaxed because 3 minutes is their maximum time which they may take to go down and back up. And now they are in the free fall, and I will switch to Polish for a moment. I tutaj mamy Emanuela Dziankosa i Borisa Milosicia. Obaj są bardzo, bardzo doświadczonymi zawodnikami. Tak? Emanuel startuje w zawodach freedivingowych od 25 lat. Tu widzimy, to jest Emanuel. Mamy Borisa, który jest zawodnikiem z 15-letnim stażem, więc umówmy się, też bardzo, bardzo długie mistrzowie świata. Również tu mówię o Borysie z Emanuelem. Jest to bardzo doświadczony spearfisher, czyli osoba, która poluje z kuszą na ryby, co jest poniekąd dyscypliną freedivingu. Jest instruktor trenerem, czyli uczy innych tak, by mogli zostać instruktorami. Chłopaki osiągnęli zadaną głębokość i wracają na powierzchnię. Minęło 1,5 minuty nurkowania, czyli to jest ten czas, który oni... to jest połowa tego czasu, który oni mają na wykonywanie nurkowania w te i z powrotem. Oglądamy to na żywo dzięki dronowi Dive Eye. To jest taki podwodny dron polskiej produkcji, który sprawia, że możemy tam być z zawodnikami. Tu widzimy Wojtka, który swoją drogą jest chyba mistrzem Polski w spearfishingu, instruktorem freedivingu, no i nurkiem zabezpieczającym safety. Wojtek towarzyszy freediverom tam na dużej głębokości. Pamiętajcie, że żeby być takim nurkiem safety samemu trzeba być bardzo doświadczonym i mocnym freediverem. To nie są ani trochę przypadkowi ludzie. I tutaj widzimy, wynurzyli się
stówy, piłka dalej leży, nikt się nie skusił póki co. I to znaczy, że przekroczyli 20 metrów głębokości, zamienia się z Emilią Białą, wicemistrzynią świata swego czasu. Tutaj poprzeczka jest wysoka, żeby być w teamie safety. Mają jeszcze 20 sekund na dojście do strefy statyki. Jeśli dobrze widzę, to Emanuel już tam jest, Borys jeszcze tam idzie. On teraz pod wodą usłyszał komunikat 10 sekund, a jest już dość blisko, więc tu... wydaje mi się, I think guys, Borys didn't make it on time. And if he didn't make it in these 3 minutes, it means he will get a red card. I'm not sure of that, of course, it's judge's decision, they see it. But from where I'm sitting, from my perspective, it looks like he will not be taking part in that competition so anymore due to this 3 minutes procedure. But let's see how he does anyways. This is Emanuele. He's on the surface, which most likely you can see some small tremor, the one that Jerome was talking about. So this is the sign of hypoxia, much smaller than the sign we've seen from Piotrek before on that rope, but still sign of hypoxia. So it's a white card, congratulations, but it's below 4 minutes. So he is not in the lead. Daniel Losiński remains in the lead. Now we see Emanuele on the surface. He's giving the OK sign, and we'll see how he does. As I said, this 3 minutes problem, it only is possible for experienced and strong freedivers. To do 2 slow dive to 44 meters, you have to actually be super strong. I'm waiting for the judge decision, but yes, this is a red card. So even though the time was good, was strong, because of being late to the 3 meter zone, he has a red card. Czyli czerwona kartka dla Emanuela, bo spóźnił się do tej strefy statyki. Borys, kartka biała, tam się udało. Daniel Losiński dalej na prowadzeniu i teraz uwaga, bo no, wszyscy tutaj jesteśmy bardzo ciekawi, co się wydarzy. Mamy przed sobą ostatnią parę w finałach Deepspot Challenge, 5. edycja, 2025 rok, indoorowe zawody w najgłębszym basenie w Europie. Na linii czarnej Piotr Kubiak, bardzo mocny i nasz lokalny tutaj freediver, nurkujący sporo w Deepspocie, ale absolutnie nie obce są mu też polskie jeziora. Najprawdopodobniej zwycięzca tegorocznej ligi freedivingu. A na linii niebieskiej Mateusz Malina, wielokrotny mistrz świata, czyli absolutnie najbardziej ścisła światowa czołówka. Mateusz jest rekordzistą świata w nurkowaniu free immersion, czyli właśnie takim, gdzie zawodnik ściąga się na linię i nurkuje w tej z powrotem 127 metrów, oraz rekordzistą w dynamice, czyli nurkowaniu polegającym na tym, że trzeba przepłynąć jak najdłuższy dystans. To jest nasza ostatnia para zawodników. Zostało nieco mniej niż 4 minuty do ich startu, a ja skorzystam z tego, żeby powiedzieć, co wy właściwie oglądacie. Więc jesteśmy w Deepspocie w Mszczonowie, najgłębszym basenie w Europie. Te zawody to Garmin Deepspot Challenge, unikalna formuła zawodów freedivingowych, indoorowych, gdzie łączymy głębokość nurkowania i czas nurkowania, czyli zawodnicy muszą zanurkować na zadaną głębokość, tutaj to są 44 metry, po czym wynurzyć się prawie do powierzchni i zostać tuż pod powierzchnią w strefie statyki najdłużej jak się da. Wygrywa ten, kto zrobi to wszystko dobrze i wytrzyma najdłużej jak się da pod wodą. W zeszłym roku wygrał Mateusz i spędził pod wodą, uwaga, 5,5 minuty. Zobaczymy, czy w tym roku powtórzy swój wynik. On oczywiście musi być lepszy niż najlepszy. On to trochę będzie wiedział pod wodą. Wie, że jeśli by wytrzymał dłużej niż 4 minuty i 12 sekund i wytrzymał dłużej niż Piotrek, to by wygrał.
Okaże się, ile wytrzyma Piotrek, jak będzie się dzisiaj czuł Mateusz, przepraszam, ale bo o nim mówi się często Malina. To jest właśnie Mateusz, legenda, absolutna legenda polskiego i światowego freedivingu. Tutaj relaksuje się na poduszeczce, ma przed sobą małą przepływkę. Zobaczymy, co tutaj się dzisiaj wydarzy. Nurkowie safety, jestem pewien, że wszyscy teraz są w pełnej gotowości, są cokolwiek przestraszeni, czy może nie przestraszeni, no ale są zdeterminowani, żeby tutaj jak najlepiej zabezpieczyć tych dwóch fantastycznych freediverów. Zostały 2 minuty do startu, a ja przerzucę się na troszkę na angielski. So, Mateusz Malina, this is Piotr Kubiak. The Mateusz Malina on the second rope is the winner from yesterday. Piotr, we believe to be a winner of Freediving League, but this year's Deepspot Freediving League, but the final results will be announced today in the evening. But keep in mind, last year Mateusz did dive in this finals for 5 minutes and 30 seconds. This is our absolute record in Deepspot Challenge. Now you see him putting his nose clip. I don't know what kind of key he is holding. I'm actually curious. When I get the chance, I will ask him what is the key for. You see his dive computers on his hands. He's correcting everything. It's still 1 minute till their start. So we are all waiting for the best performance possible. And we hope that we will see some strong competition, but still white cards. We hope the Jerun will be sitting on his chair and not really providing any services, medical services. If you see a freediver yawning, it means his relaxation procedure is just fine. It means he's doing well. So right now, Daniel Losiński is in the lead with 4 minutes and 12 seconds. Then we have Tomasz Połata with 3 minutes and 52 seconds, and Boris Milosic with 3 minutes 38 seconds. And now in 10 seconds, the last 2 finalists will begin their dive. So they are already down, so they were on so-called safe side. The safety divers are removing the noodles, so there are no distractions, no problems on the surface. You see there is 4 safety divers actually dedicated to each competitor. 1 with the scooter for each, for DPV, and the 3 without the scooter. They are changing themselves to always be in the proper situation, in the proper condition to provide safety at any given time. I zawodnicy zanurzyli się, że tak powiem, bezpiecznie, czyli troszeczkę przed top time, co świadczy o tym, że czują, że mają zapas i nie chcą dostać kary. Wpadają do tuby, opadają we freefallu. Tutaj pamiętajcie, styl w tej dyscyplinie nie ma żadnego znaczenia. Czy zawodnik ma płetwy, czy nie, jak opada, czy używa liny. Tutaj nie ma to żadnego znaczenia. Nie jest tak w różnych innych dyscyplinach. Mateusz ma też komputer tam przyczepiony na głowie, to z tyłu, to jest też komputer nurkowy, który monitoruje głębokość i jak sądzę również wibruje mu w razie jakichś alarmów. Tutaj pobierają taga. Piotr ma taga jeszcze nie ma, coś chyba zgubił. Przyczepia go do rękawka. Tak jest i powoli wynurza się do powierzchni. Wydaje mi się, że ma 2 tagi w razie czego, żeby żadnego nie zgubić. Do tego w sumie jeszcze wcześniej nie widziałem, ale wygląda na dobrą strategię. Ogólnie to branie taga jest stresującym momentem, bo jesteś najgłębiej jak się da w ciągu nurkowania, więc w tym momencie ludzie raczej nie spędzają tam więcej czasu, ale dla obu tych zawodników ta głębokość 44 metry to nie jest bardzo dużo. Tu widzimy jednego safety divera ze skuterem i drugiego safety divera ze skuterem. Po lewej Wojtek, po prawej Paweł. Chłopaki monitorują sytuację na głębokości. Zaraz osiągną, wypłyną z tuby
zostało im 45 sekund, żeby znaleźć się w strefie statyki, w strefie 2 metrów. So our freedivers have reached the depth, are going up. They have more 30 seconds to reach the static zone. It looks as if it should work, but obviously we can never be sure. They are relaxed. Mateusz, I think, has increased his speed a little bit. And they've been underwater for 2 minutes and 50 seconds now. They are trying to feel with their hand the static zone. They've reached it. They will begin their static attempt now. So it's been 3 minutes underwater. These are Deepspot Challenge finals. The time to beat is by Daniel Losiński. It's 4 minutes and 12 seconds. If any of them stays longer, they will be second or first, depending whoever stays the longest today. Czyli czas do pobicia to są 4 minuty i 12 sekund. W tej chwili minęły 3,5 minuty i ktokolwiek przebije 4 minuty i 12 sekund będzie co najmniej drugi. Także oglądamy, obserwujemy, trzymamy kciuki, żeby były to 2 białe kartki niezależnie od czasu, żeby nie było żadnych problemów. Widzimy to pod wodą z użyciem drona Dive Eye, a oglądacie w tej chwili finały mężczyzn w kategorii profi Garmin Deepspot Challenge. Aerotunnel, właściciel marki Deepspot i Flyspot, to główny sponsor tej imprezy. Garmin, sponsor tytularny, producent komputerów nurkowych z serii Descent, które dzisiaj wygrają zawodnicy startujący w tych zawodach. Seacraft, producent skuterów podwodnych, takich jakich używają Safety, Seacraft Go, to właśnie tam w tle teraz widzicie. Firma Hektometer, Neverboard i Mares, największa freedivingowa impreza w Polsce. Prawie 50 zawodników w tym roku bierze udział z całego świata. Widzimy Piotra, który się wynurza, wykonuje procedurę powierzchniową. Jeśli będzie dobrze, to wyjdzie na prowadzenie, jeśli wszystko tam jest ok. Pamiętajcie, on rywalizował z wielokrotnym mistrzem świata, który dalej siedzi pod wodą. Na moje oko Piotr wykonał wszystko ok. Czekamy na decyzję sędziów, czekamy na kartkę. Biała kartka, brawo dla Piotra. Piotr jest w tej chwili na prowadzeniu, czyli Piotr będzie przynajmniej drugi. Wynurzenie Mateusza. Zobaczymy, jak jego procedura powierzchniowa. Minęło 5 minut i mniej więcej 15 sekund, mniej więcej. Co znaczy, że Mateusz nie pobił rekordu z zeszłego roku, ale jeśli to też będzie biała kartka, to będziemy mieli wyłonionego zwycięzcę. Czekamy na decyzję sędziów. Jeszcze Agata prosi o taga, chce zobaczyć. Jest tak, tutaj wszystko się udało. Zaraz zobaczymy kartkę. Czekamy z kartką. I biała kartka, proszę Państwa, Mateusz Malina, ten człowiek, wielokrotny rekordzista świata, zwycięzca finałów Garmin Deepspot Challenge 2025. So guys, this is the face of the winner of the Garmin Deepspot Challenge 2025 Indoor Diving Competition. Mateusz, multiple world record holder, is also the winner with a time of around 5 minutes and 15 seconds dive. We are still waiting for the official results for that. Piotrek is most likely, yes, he is second. So the competitor who was on the black rope, Piotr Kubiak, is second place. I remind you, these are unofficial results, but I do believe them to be the final results. Daniel Losiński is in the third place, and this way we conclude this year's competition. You will see the final official results on the Deepspot Challenge internet page. I remind you that we are having this competition on a yearly basis, and in the meantime we have a different competition. I wish you guys could see what we have behind the window. So right now here in Warsaw, in Poland, in Mszczonów,
It's 32 degrees. I am literally sweating. The water is super warm, and outside behind the window it's snowing. That's right, it is snowing, even though yesterday it was plus 20 something outside. Słuchajcie, bardzo dziękuję serdecznie wszystkim, którzy z nami oglądali zawody Garmin Deepspot Challenge. Zakończyliśmy właśnie finały. Żałuję, że nie możecie tego zobaczyć. Tutaj na płycie mamy 32 stopnie, woda ma 32 stopnie, wszyscy jesteśmy w klapkach lub boso. Za oknem pada w tym momencie śnieg. Zawody w kategorii mężczyźni wygrał Mateusz Malina, wielokrotny rekordzista świata. Wśród pań nieoficjalnie zwyciężczyną jest Agata Załęcka. To są najdłuższe nurkowania z tego roku. Po 18 rozpoczynamy ceremonię wręczenia nagród. Jeśli chcecie zobaczyć, spotkać tych ludzi na żywo, możecie wsiąść w samochód i przyjechać do Mszczonowa. O 18 jest ta impreza. Zachęcam do śledzenia, zachęcam do freedivingu, do wzięcia udziału w kursach i może za rok widzimy się tutaj na tych zawodach. Do zobaczenia. Dzięki. Thank you guys. I invite you to join us for freediving and for the Deepspot Challenge competition, which will be happening next year in February. Thank you. Take care. It was a pleasure to have you here.